Dzień dobry, to trzeci sezon, w którym nagrywamy dla Was tenisowe treści. Coraz trudniej o gości, bo sporo osób u nas było, ale są tacy, na których długo czekaliśmy, bardzo chcieliśmy z nimi porozmawiać i dopiero teraz przyszedł ten moment. Dziś naszym gościem człowiek, który jako trener wygrał turniej wielkoszlemowy, człowiek, który jako trener był najlepszym trenerem na świecie w rozgrywkach WTA w 2020 roku, Piotr Sierzputowski. Jeżeli jesteście gotowi, to zaczynamy. Partnerem kanału jest Rekman, polska marka mody męskiej oferująca garnitury i kolekcje dla mężczyzn ceniących styl, jakość i precyzję wykonania. Dzień dobry, Piotrek. Cześć Piotr. Cześć. Trochę czekaliśmy, nie powiemy, że byliśmy w jakimś ciągłym kontakcie, że ty tutaj odrzucałeś nasze propozycje, ale generalnie logistyka nie pomaga w ostatnim czasie, żeby się spotkać. Sporo czasu jesteś poza Polską, więc zanim zaczniemy, wielkie dzięki za to, że już inwestujesz swój czas dla nas, dla naszych widzów i podzielisz się tutaj kilkoma, mam nadzieję, fajnymi historiami. Ja też mam taką nadzieję. Słuchaj, Marek powiedział tutaj już o twoich tytułach trenerskich, a ja znalazłem taką informację, że ty byłeś mistrzem województwa pomorskiego, tylko nie znalazłem w jakiej kategorii. Wiesz A co? wiesz, że to jest? No. Na Wikipedii jest. Mistrz województwa pomorskiego. Ja Przyznaj myślę, się, że byłem kilkukrotnie akurat mistrzem tego województwa, ale nie powiem ci w jakich Nie, kategoriach. to nie. Raczej 14+, 14, 16, 18, bo do 12 to jak wygrałem gema w turnieju, to było dobrze. No, to ten taki akcent humorystyczny na początku. Przejdźmy Piotrek od razu do rzeczy, bo chciałem, żebyśmy się cofnęli troszkę w czasie i już tam nie grzebali, jak to się stało, że przejdziemy sobie trochę przez IGę, wiadomo, poprzez później twoich kolejnych zawodników, te wszystkie lata twoje trenerskie. Zacznijmy od tego momentu, w którym jakby zostajesz trenerem IGI. Ile miałeś dokładnie lat wtedy? No słuchaj, no to był 2016 rok, ja jestem 92 rocznik, no to 26 lat. 26 jakby nie lat. patrzeć. Niecałe, Nie, jak bo ja 26? jestem... 23, 24, no niecałe, bo ja jestem z września, a zaczęliśmy współpracę w czerwcu po Roland Garros w tamtym momencie. Iga ma wtedy 15 lat. Mhm. Iga ma wtedy 15 lat. Zostajesz trenerem Igi i chciałem cię zapytać o to, wchodzisz na pierwszy trening z nią. Co przykuło twoją uwagę? Co zrobiło na tobie największe wrażenie w momencie, kiedy pojawiłeś się na pierwszym treningu Igi? Słuchaj, to nie jest też tak, że ja Igi nie znałem i jakby byliśmy sobie obcymi osobami, bo po pierwsze Iga trenowała już w klubie, w którym ja pracowałem, po drugie starsza siostra Igi, Agata, grała z moją siostrą przeciwko, to są te same roczniki, więc jakby my się znaliśmy. To nie jest tak, że oczywiście z Igą mniej, bardziej z tatą Igi, bardziej z Agatą, jakby no widzieliśmy się na turniejach, ja też z siostrą jeździłem, pomagałem, czasem jako trener, czasem jako hitting partner, coś się tam zawsze działo, więc jakby No ale obserwowałeś z boku. obserwowałem, natomiast no, co mnie zawsze zaskakiwało, w sensie jej takie podejście dawania z siebie wszystkiego na treningach i to myślę, że to jeżeli szukamy takiej pozytywnej rzeczy, to zawsze wszystkich bardzo mocno zaskakiwało. Natomiast w tamtym momencie, no umówmy się, Iga była, nie wiem, 35. zawodniczką w ITF juniorskim, co jest niezłym wynikiem na 15-latkę, ale też znamy przypadki, że 14-latka wygrywa wielkie szlemy juniorskie, chociażby Coco, tak? Więc co wydarzyło się niewiele później, bo to chyba 2018 rok i Coco 14-letnia wygrywająca Rolanda Garrosa. Iga wtedy przeszła eliminację Rolanda Garrosa i doszła chyba do ćwierćfinału bądź coś takiego. Pokonała tam Kenin. Nie jestem pewien, czy nawet nie grała z Naomi, czy jakaś taka sytuacja i przegrała z Potapową, która nawet nie była faworytką, natomiast ten sam rocznik co Iga i ze sobą rywalizowały. Wróciła, jakby może nie wróciła, jeszcze w trakcie tego turnieju rozstała się z trenerem, no i ja dostałem informację od swojego szefa na tamten czas w klubie, czy nie byłbym chętny pomóc. I nawet to nie była pomoc jako trener, tylko to miała być pomoc jako osoba, która może pojechać z nią na turniej, która może z nią podbijać, może być trenerem, jak nie ma trenera głównego. No bo ja też powiedziałem, kurde, no słuchajcie, jakby... Miałeś pewne obawy, no byłeś na takim etapie, że to... No to jest taki etap, że masz, no nie wiem, 24 lata, nie masz doświadczenia nawet jako junior, tak, jeżdżenia po tak dużych turniejach międzynarodowych, mistrzostwa województwa troszeczkę inaczej wyglądają, no stres jest zawsze stres, ale jakby to jest trochę inny poziom. No i mówisz, wręcz zadajesz pytanie, jakby no słuchaj, mogę pomóc, ale nie wiem, co z tego będzie, jakby no zobaczymy, nie ma problemu, no jak chcesz, to pomogę, tak? No i zaczęliśmy gdzieś tam współpracować na takiej zasadzie, że
Iga wracała z turniejów, a dość dużo czasu spędzała w tamtym okresie w Polsce. Zresztą jak przez dalszą część kariery to podobnie wyglądało. Natomiast no, trenowaliśmy na miejscu i aktywnie szukaliśmy trenera jakby głównego, w którym też jakby w tym procesie brałem udział, jakby gdzieś tam były moje kandydatury. Zresztą mieliście tutaj też gościa, który brał udział w tym procesie rekrutacyjnym, nazwijmy to tak. Mówisz o Michale Michał Lewandowskim. Lewandowski, Michał tak? Lewandowski, tak. Natomiast gdzieś na tamten moment było tak dużo turniejów, że to było tak, że Iga wracała, ja przychodziłem na te treningi właśnie z kimś innym, umawialiśmy tydzień pracy z kimś tam, tydzień, Iga wyjeżdżała na następny turniej, no i gdzieś tam po kolei, jeden po drugim była może nie tyle, że odpowiedź negatywna, natomiast nie było pozytywnej odpowiedzi na zasadzie tak, chcemy z nim pracować. I po sezonie jakby na koniec roku, nie chcę teraz skłamać, ale chyba w październiku Tomek, nawet to było tak bardzo organicznie, że aż ciężko powiedzieć, że Tomek przyszedł na spotkanie, tata Igi i usiadł i powiedział, zapytał wprost, czy słuchaj, Idze, dobrze się z tobą gra, dobrze się pracuje, nad fajnymi rzeczami pracujecie, wiemy, że nie masz doświadczenia i tak dalej, natomiast czy chciałbyś to kontynuować? Już nie będziemy kombinować, żeby nie mieszać, żeby to zostawić w takich prostych ryzach, a jak coś się pojawi, jakaś okazja, to najwyżej będziemy się adaptować. Natomiast chcielibyśmy, żebyś się zgodził na to, że jeździmy sobie do Czech, możesz jeździć z Igą i tam sobie to konsultujemy z Prostejowie, z Michałem Tabarą, gdzie my tam byliśmy bardzo zaprzyjaźnieni, bo mieliśmy tam masę obozów tenisowych. A czego, Piotrek, wymagała od ciebie jako od trenera wchodzącego gdzieś do tego coraz większego wtedy tenisowego świata ta sytuacja? No, masz tenisistkę, która dobrze rokuje, o której mówi się, że to talent, czy to talent do uprawiania sportu, czy do tej ciężkiej pracy, o której powiedziałeś, to już nie jest takie istotne. No, generalnie ktoś, kto może iść do góry i człowiek, który nie ma aż tylu doświadczeń. Co ty robiłeś, żeby za Igą i całym tym procesem nadążyć? Słuchaj, myślę, że najważniejszą rzeczą, którą zrobiłem i do teraz jestem sobie za to bardzo wdzięczny i myślę, że bardzo wiele osób byłaby w stanie to zrobić totalnie odwrotnie i dużo rzeczy mogłoby się wydarzyć nie po ich myśli, czyli nie zmieniałem Igi świata do góry nogami. I jakby uważam, że ta organiczność była bardzo ważna z takiego prostego względu. Iga doszła tam, gdzie była, czyli ćwierćfinał Rolanda Garrosa juniorskiego, mając 15 lat. Czy to było dobrze, czy to było słabo? Na tamten moment dla niej potencjał, nie wiem, tak? Może mogła być lepsza, może mogła być gorsza. Natomiast ja sobie założyłem, że ona gdzieś tam doszła z tym, co ma. To, że to, co miała, całkowicie mi się nie podobało i jakby byłem pierwszym prawdopodobnie zwolennikiem tego, żeby mieszać jej w całej technice, zmieniać wszystko i naprawiać de facto, no sobie jakoś to przepracowałem, tak? I w jakiś taki sposób stwierdziłem... Chciałeś, ale nie robiłeś tego. Robiłem. Miałeś wizję, że powinno to wyglądać inaczej, ale Tak. bałeś się, nie chciałeś jej wywracać tego do góry nogami Tak. i nie ruszałeś tego. Inaczej powiem, jak to wyglądało. Czyli zaczęliśmy te pierwsze 4 miesiące, gdzie szukaliśmy tam trenera. Przyszedł ten czas, gdzie mieliśmy czas na potrenowanie i zrobiliśmy sobie jakieś małe zmiany, drobne korekty. Natomiast nigdy to nie było tak, że rzuciliśmy wszystko i zmieniamy. O, bo nam backhand nie wychodził w tym meczu, to zmieniamy. O, bo nam forehand, to zmieniamy. Wszystko było bardzo organicznie, natomiast było fajnie widać, jak ona progresuje dzięki temu i nie ma tych zawahań takich. W sensie, że nie wychodzi na mecz i nagle stop, nie? Tylko Iga jechała na turniej wygrywała. No jakby to nie było w ogóle dyskusji. Jechała, wygrywała, wracała, robiliśmy trochę roboty, jechaliśmy do Prostejowa na tydzień, potrenowała tam intensywniej z chłopakami, tam to w ogóle nikt nie przykładał wagi do techniki. Tam przykładali wagę do intensywności, dlatego Iga im się bardzo podobała, bo wchodziła, grała, nieważne z kim, zasuwała, starała się, biegała do każdej piłki. Wracaliśmy, robiliśmy trochę techniki, trochę zabawy, trochę tego, jechała na następny turniej, wygrywała. No rzadko się zdarzało, że wracała z turnieju z jednym meczem. Czasem się zdarzało, gdzieś się rozchorowała, coś ją bolało, ale to jakieś pojedyncze przypadki. Natomiast no, wygrywać na tamtym etapie potrafiła, więc jakby nie próbowałem tego zmieniać. Wracając do twojego pytania, starałem się, żeby jak najbardziej organicznie iść i to rozwijać. No gdzieś takim czołowym przykładem, nie wiem, bo nie wiem, ktoś zarzuci Idze, że czy mi nawet, tak, że słabo Iga serwowała, no radzę obejrzeć 2016 rok Fed Cup juniorski, jak gra, nie wiem, z Anisimową mecz i robi 24 podwójne błędy serwisowe i jeszcze ten mecz wygrywa. Jakby no w tamtym okresie walczyliśmy w ogóle, żeby ten serwis wchodził, bo pod stresem
no było mega ciężko, żeby wprowadziła nas. Z tego, co Piotrek słyszałem, właśnie pojawiły się tutaj wątki czeskie, nazwisko Michala Tabary, który chyba też przyjeżdżał do Warszawy, żeby takich konsultacji udzielać, chyba że to się wyłącznie działo w Czechach. Słyszałem, potwierdzisz to lub zdementujesz, że ty dużo z obserwowania też pracy, no dużo bardziej doświadczonego wtedy trenera wynosiłeś, że ty miałeś w sobie tyle, nie wiem jak to nazwać, pokory, cierpliwości, żeby przysiąść gdzieś z boku, żeby popatrzeć, jak patrzy na tę sytuację albo prowadzi trening z Igą, czy pewnie z innym tenisistą, ktoś, kto grał wyżej i wie w tym momencie więcej i że byłeś w tym wszystkim pokorny, nie młody taki, wiesz, idący do przodu, ja wiem najlepiej, jestem najmądrzejszy, teraz ja tutaj będę rządził, tylko ja tutaj rzeczywiście chcę odcisnąć swoje piętno, ale muszę zdobyć wiedzę, która pozwoli mi w tym pociągu siedzieć. Prawda, czy No słuchaj, ja uważam, że jakby no to jest taka najważniejsza cecha tych najlepszych trenerów, tak? I jakby myślę, że to jest bardzo istotne. W tamtym okresie oczywiście jeździłem do tych Czech. Czy Michał był takim przykładem trenera, który miał jakieś ogromne doświadczenie? Też nie do końca. Bo Był Michał bardzo był, dobrym ale on grał na zawodnikiem. wysokim właśnie poziomie. to chciałem powiedzieć. Był bardzo dobrym zawodnikiem. Wygrał nawet turniej ATP rangi 250, z Chennai. tego co pamiętam, tak? I jakby bardzo dobrze, fajnie prowadził te treningi pod takim względem, że one były proste, miały jakiś cel, niekoniecznie musiałem się z nim zgadzać, natomiast ten cel był bardzo klarowny, no i ta intensywność była niewiarygodna. No i jako ciekawostkę wtedy, nie wiem, Forejtek, jak się nazywa, Lecheczka, Kacper Żuk, bo jeździł z nami też tam, tak, jakby gdzieś tam te wszystkie osoby trenowały razem i w tym jeszcze jakieś lepsze zawodniczki typu, nie wiem, trening był z Pliskową, czy to Krystyną, czy z Karoliną, czy z jakąś Smitkową, która też była w tamtym okresie top 200 na świecie. Jakby tak, jako trener potrafiłem stanąć z boku, wiedziałem po co tam jadę, byłem też trochę po to, żeby była ciągłość, żeby nie było wyjazdów na zasadzie, że ktoś jedzie, coś na kogoś zrzuca, bo on zrobił tak, czy nie zrobił tak. Z Michałem dogadywaliśmy się świetnie, zero problemów i jakby ta współpraca była fajna, płynna. On wiedział, po co Iga tam przyjeżdża, wiedział, co ma zrobić, jakby wiedział, nad czym pracować, a mi wrzucał trochę do kaptura jakieś, nawet sam mówił, a popracujcie nad techniką, jak pojedziecie, zróbcie coś tam. Nie, a zróbcie coś tam. I tak mi wrzucał jakieś takie drobne rzeczy. No dobra, nie? no ale to też, wiesz, jesteś w takim wieku, że też trzeba wiedzieć, jak nad tą techniką popracować, tak? No bo powiedzieć, no nie wiem, popracuj nad forehandem, popracuj nad volleyem, No a to tak, też tak. trzeba jeszcze wiedzieć, jak to zrobić, nie? A ty jesteś na początku swojej drogi i jakby kontynuując ten wątek, miałeś jakiś sposób w tamtym czasie na swój rozwój? Czy ty miałeś, nie wiem, kogoś, z kim się konsultowałeś, na kim się wzorowałeś? No musiałeś szukać tej wiedzy, bo ty tak naprawdę w zasadzie całą tą drogę szedłeś razem z Igą. Wy się rozwijaliście się razem. Iga jako zawodniczka, ty jako trener się uczyłeś. No tak, i na początku właśnie był to Michał, natomiast Michał bardzo dużo dawał mi jakby takich zadań bez odpowiedzi, które gdzieś tam sami próbowaliśmy sobie odnaleźć. Też musisz pamiętać, że miałem 24 lata, ale jakby jako trener, instruktor to już pracowałem naprawdę sporo lat i sporo tych godzin gdzieś tam przeszedłem i chociażby miałem inne zawodniczki, nie wiem, numer 4 w Tennis Europe do 14 lat, tak? Którą też prowadziłem od 9 roku życia, więc to też nie jest tak, że znikąd jakby gdzieś tam byliśmy, natomiast to były zupełnie inne poziomy, bo Tennis Europe a ITF to w ogóle nie, to dwa różne światy, tak? I gdzieś tam jeszcze pracowałem oczywiście z moją siostrą, no jakby te tematy się przeszło w pewien sposób, natomiast ja do teraz uważam, że nawet teraz, jak mnie zapytasz, jak poprawić u tego zawodnika forehand, to ja ci odpowiem, nie wiem. Bo ja muszę z nim wyjść na kort, zrobić 10 różnych metod, 10 różnych prób, porozmawiać, znaleźć jakieś rozwiązania i szukać. Tak uważam, to pewnie ta rozmowa gdzieś tam do tego dojdzie. Natomiast to doświadczenie, które zbieramy, rzeczywiście jest kluczowe, żeby mieć jakieś skróty na to wszystko, żeby nie musieć tego robić długo, co nam się z Igą zdarzało, a mi przede wszystkim jako trenerowi. I często też dłubałem tematy, które ostatecznie były całkowicie niepotrzebne do dłubania, czyli nie wiem, pracowałem nad czymś, co można było zrobić w jeden trening i zostawić i prawdopodobnie samo by się rozwinęło lepiej, już w tym czasie zajmować się innymi rzeczami, zamiast się tak bardzo, bardzo koncentrować na tym jednym, bo bardzo fajnie to powiedział Mark Gellard, trener Magdy Linette, let the ball coach, czyli jakby no, efekty rozliczają zawodnika i jeżeli nawet to nie wygląda do końca tak, jak chcemy, no to oczywiście gdzieś próbujemy do tego wracać i to rozwijać. Natomiast, żeby oceniać wyniki, no i wyniki nawet na tamten okres były no, powyżej
jakby tutaj z polskiego podwórka mówimy o jakichś fenomenalnych wynikach. Tak jest, nie? a jeszcze wracając do tego tematu, bo trochę powiedziałeś, chciałem cię o taki zapytać pomysł na IGę, tak? Zostajesz jej trenerem, no i masz dziewczynę niezwykle utalentowaną, 15 lat, generującą już jak na tamten okres duże prędkości. Ty miałeś jakiś taki, nie wiem, znaczy pomysł pewnie miałeś, ale kładłeś na coś taki szczególny nacisk, powiedziałeś trochę o tym, że nie chciałeś jej tego świata do góry nogami wywracać, ale był jakiś taki konkretny pomysł, w jaki sposób chcesz ją rozwijać? Albo co pielęgnowałeś w tym, co było. Powiem tak, no zresztą sam pamiętam, jak pierwszy raz widziałeś się na korcie, na hardkorcie i gdzieś tam praca na nogach, poruszanie się i tak dalej, to zawsze gdzieś było dla mnie bardzo ważne i wręcz bym powiedział najważniejsze w jej wypadku. Nie? Każdy zakładał, że ona się tak dziwnie porusza za dzieciaka, że jest ciężka, że jakby no nie jest to ergonomiczne, ale było bardzo skuteczne, nie? No i gdzieś zawsze wiedzieliśmy, że jakby ja wiedziałem, że no fajnie by było zacząć te wymiany wydłużać powyżej 5-6 uderzeń, bo niewiele osób o tym wie, natomiast w tamtym czasie no nie często do nich dochodziło. Wręcz taki mogę tutaj anegdotkę rzucić na pytanie jednego z trenerów od motoryki i Iga, pytanie było, co zrobisz, jak wymiana dojdzie do 8 uderzeń i więcej? I dostał odpowiedź, no co, albo skończę, albo zepsuję. Jakby no proste, no nie będę dopuszczać do takich długich wymian, co też pokazuje podejście. Jakby ona powiedziała, że wygra tą wymianę, a jak zepsuje, no to tylko dlatego, że się pomyliła o centymetr czy o 2, a nie dlatego, że nie będzie dawała rady, tak? Ale to jest, Piotrek, cel? Jakby to jest realizowanie celu i styl, czy brak cierpliwości na przykład, żeby... Nie, to było, iść to w nawet tym nie kierunku. cierpliwość na tej etapie, po prostu fizyczność, tak? No bo jesteś 15-latką, rywalizujesz już z kobietami, które gdzieś na tym turze grają długo i są fizycznie po prostu od ciebie mocniejsze. To, że ty się szybciej poruszasz, to, że masz lepsze ręce, to, że, nie wiem, lepiej widzisz kąty na korcie, to, że masz taką wyobraźnię, że aż, wiecie, no czasami człowiek stawał na treningu i mówił, Jezus Maria, znowu te jakieś dziwne pomysły. Natomiast to jest coś fajnego i to trzeba pielęgnować i zawsze gdzieś był jakiś plan na ten tenis. Ja ci teraz dokładnie nie wyciągnę, wiesz, zeszytu i ci nie pokażę, bo nie mam go ze sobą, natomiast zawsze mieliśmy jakiś cel, zawsze to było długofalowo, zawsze nad czymś pracowaliśmy, poprawialiśmy, nie wiem, następnym konsultantem Nick Brown z Anglii, tak, jeździliśmy do Cambridge, trenowaliśmy z nim. Dlaczego? Bo właśnie on uważał, że rozciągniemy trochę ruch do serwisu, zrobimy go mniej kompaktowym, spróbujemy dostawiać stopy, jakby, no było kilka tych fajnych prób. Ja uważam, że z perspektywy czasu za długo robiliśmy tamtą próbę, trzeba było przeskoczyć do następnej po roku i następnej, bo to by spowodowało, że te doświadczenia, które ona zebrała, by jakby dały fajny efekt aktualnie, tak? Natomiast myśmy trochę za bardzo się przykładali, no to musimy teraz zrobić w ten sposób i to musi działać. Nie, to działało, no bo nawet pamiętam Wimbledon 2018, Xin Yu Wang, tak? Ta praworęczna, co teraz całkiem nieźle ostatnimi czasy tak, gra. jest 30 teraz. 30, Wang Xin, tak. no. Uważam, że jeden z najlepszych meczów Igi, których niewiele osób widziało, bo to był jakiś boczny kort półfinał Wimbledonu, naprawdę taki piknikowy, jeszcze ten największy piknikowy, a tam dziewczyny serwowały 195, 197 na godzinę, jedna i druga, gdzie teraz takich prędkości nie widzimy, ani u jednej, ani u drugiej, tak? Gdzie to jakieś chore prędkości, natomiast mecz były popsute. nie wiem, czy się skończyło jednym breakiem, bo wydaje mi się, że skończyło się 7-6, 7-5 i w tiebreaku chyba jakieś 8-6, więc jakby dziewczyny ładowały serwisy jak szalone. Iga chyba 192 najszybszy w tamtym meczu, nie? Tak, Siniu dużo szybciej, gdzie teraz serwuje szybko, ale no nigdzie blisko jakby do tych prędkości, nie? Piotrek, jeszcze oddając głos Markowi, chciałem cię zapytać o jedną rzecz, tak jak sobie dzisiaj patrzysz na to granie Igi. Czy nie masz takiego, kurde, czasami poczucia, wiesz, tak, ten 15 lat to był jeszcze taki moment, gdzie można było trochę więcej przemycić tego różnorodnego tenisa, nie? Że to jest jeszcze taki czas, że można było gdzieś tam pójść w tą stronę, żeby, wiesz, trochę lepiej przy siatce, trochę więcej slice'em, czy to było tak, że może próbowaliście, a Iga nie przejawiała jakiejś inklinacji do tego? Masz takie czasami? Ja bym powiedział, że myśmy 3/4 czasu robili takie rzeczy, w sensie takim, że tam był taki brak w pewnym momencie, że no ja takie stwierdzenie jakby rzucę tutaj, trenerze, ja atakuję tak mocno, żeby już nie dostać piłki na woleju, tak? Bo zadajesz pytanie proste, po co ten atak był tak mocno, jak masz pół kortu wolnego, nie? No po to, żeby już nie dostać następnej, bo ja nie chcę wchodzić na wolej, nie? Bo ile jakby, no
Nie czuła tego, Nie no. czuła, jakby też w treningach nie było tego wiele wcześniej, jakby, bo wygrywała tym, czym wygrywała i w tym była skuteczna. I myśmy, nie wiem, przy każdej okazji kontuzji, przy każdej, no bo ktoś powie kontuzja wyklucza cię z grania, a wbrew pozorom to były dla niej najlepsze okazje, żeby właśnie i slice'a ćwiczyć na piłkach, tych do jogi, tak, siedząc, mając jakąś kontuzję, nie mogąc biegać, czy woleje i robiliśmy tego mnóstwo. I ja uważam, że był taki moment, że ona naprawdę to złapała bardzo fajnie i to są te mecze właśnie z Benchich Adelaida, czy Roland Garros z Halep, tak, gdzie ona wchodziła 13-14 razy na siatkę w ciągu meczu i 90% wygrywała. Zresztą mieliśmy taką sytuację, gdzie tam rozmawialiśmy o tym i miała takie poczucie, że ten wolej dalej nie jest tak dobry, jak powinien być. A mój nasz analityk z tamtego czasu, Mike James, sprawdził, mówi, ty, możecie dalej trenować, jakby w sensie takim nie odpuszczajcie tego, ale tu jest 78% wygranych punktów, jak ona jest w karze serwisowym. Mówi, ja porównałem to do wszystkich innych zawodniczek, Rybakina jest 77, tylko Ash Barty jest 81, no to jakby 10 razy pójdziesz w trakcie meczu średnio do siatki, to ile ty zyskasz? 0,3 punkta na mecz? Jakby to ci się nie przełoży na realny wynik, a wy macie dziury gdzie indziej. Jakby szukajcie tam, gdzie te dziury rzeczywiście są, nie? No i oczywiście Iga wtedy dużo kompensowała na przykład swing volleyem, tak? Drive volleyem. Wchodziła, tłukła z góry, czy nawet z meczami, bo w tamtym czasie bardzo lubiła grać, tak? I jakby to też jest volley, tak? To też jest liczone jako zagranie z kara, jak już jest tam blisko. I to nie jest miękka gierka, natomiast no dużo było tej pracy i myślę, że to było fajne, jakby ona też to lubiła robić w trakcie meczów, nie? Jakby mnie zawsze najbardziej denerwowały skróty jako trenera, ale no też była w tym piekielnie skuteczna, no pamiętasz jej pozycję, zresztą no to było takie naturalne, wiesz, to było od dzieciaka, nie? Jakby u niej. Ale słuchaj, ty za te skróty jeszcze ordery dostajesz do dnia dzisiejszego, bo to Ale to nie powiedziałbym ja. po twojej kadencji się ukróciło albo skończyło, także... Jakby to absolutnie nie ja, to Iga jest, tak uważam, do teraz jest, tylko musi się znowu jakby gdzieś złapać na taką falę, że może to zrobić i że warto próbować, no bo często są mecze, że po prostu warto takie rzeczy ćwiczyć, nie? Piotrek, mam wrażenie, że tutaj w tej wypowiedzi wyszło nam trochę takie twoje DNA trenerskie, bo ty bardzo lubisz pracować chyba na liczbach. Przywołałeś tutaj liczby, ten Mike James to chyba ten chłopak, który pomaga Holgerowi No Rune teraz między innymi. został chyba trenerem tam nawet. Tak, bo teraz zrezygnował już z takiej No tak, ale jako tam analityk był u w nich, zespole, prawda? tak. Był u nich przez długi czas. To rzeczywiście jest tak ważne dla ciebie w dzisiejszym tenisie, czy w tym tenisie w sposobie, jaki ty go postrzegasz, to jak wyglądają procenty, jak wyglądają kierunki serwisów, skuteczność danych zagrań, generalnie to, co można wpisać w Excel i pokazać tenisiście albo drugiemu trenerowi? Ja ci powiem, to nie jest aż tak istotne, to jest istotne dla trenerów i nawet ostatnio miałem z Majkiem taką dyskusję, że może fajnie by było wprowadzić takie narzędzie dla zawodników zespołów, firm menedżerskich, no jakby tutaj jest duże, to pomysł komuś na startup już daje i gotowy i niech robi. Ratingów trenerów, jak się poprawiają pod wpływem jakiejś, jakby w sensie zawodnicy pod ich wpływem, tak? Jak wchodzi trener, żeby zliczyć, gdzie tam były dziury, nie było i czy się poprawiło, czy nie poprawiło. Natomiast to wcale nie znaczy, że ktoś gra lepiej forehand, że będzie wygrywał więcej meczów. To jest wręcz absurdalne pojęcie. To wydaje mi się jest tylko właśnie istotne, jak pytasz mnie, czy mieliśmy plan. Jakby tak, plan był policzony, sprawdzony i szukaliśmy tych rozwiązań, które będą najbardziej skuteczne na najbliższym roku, 2, 3, bo wiemy, że na przykład tam w tej strefie, no bo tu fajne porównanie, bo to też dość specyficzna strefa. Iga lepiej sobie radziła w tamtym okresie zza linii końcowej niż z 3/4, tak? Oczywiście jak już weszła na siatkę, to już było fenomenalnie, natomiast 3/4, gdzieś ten transition czasami, takie to przejście płynne, gdzieś było różnie, nie? No i on tu widział na przykład większy potencjał niż wykręcanie przy siatce, nie? No i gdzieś jakby pracujesz nad tymi rzeczami i to jest ten pomysł. Ja lubię liczby, ale to, co czuje zawodnik na koniec dnia jest najważniejsze, no bo to, co my czujemy, to jest w ogóle nieistotne. Nie? Ale ty na przykład te liczby Idze przedstawiałeś, czy innym swoim tenisistom? To jest taka twoja karta przetargowa. Słyszymy często, że Iga jest uparta, pewnie inni tenisiści również bywają, że czasami tenisistom, tym jednostkom trzeba coś udowodnić, pokazać fizycznie. Słuchaj, to jest poparte jakimiś wynikami. No tak, no nawet aktualny mój podopieczny, wiesz, jakby prosta rzecz. Najprostsze, to już nie ma łatwiejszej statystyki. No schodzi z kortu i mówi, serwis mi nie wychodził. Mówię, chłopie, ty 75% jedynek, które weszły, wygrałeś 82% punktów po tym, zaserwowałeś 10 asów, jakby
no czego my szukamy więcej, w sensie to już różnica będzie marginalna, ale jego odczucie jest takie, więc to wcale nie stoi nic na przeszkodzie, żeby pójść na ten kort treningowych i gdzieś poszukać tych rozwiązań, żeby on wyszedł i czuł się lepiej. Pytanie tylko, czy warto na to poświęcać 100% czasu, czy może jednak poświęćmy na to 10-20%, bo mamy inne rzeczy w tym momencie do zrobienia. Może nie? trafił gościa, który miał dobry dzień i dobrze też returnował, a to jest takie narzędzie, z którego bardziej ty korzystasz, które pozwala tobie się przygotować jakby do takiej odprawy z zawodnikiem, no bo pewnie, nie wiem, no jak Iga wychodziła na mecz, no to jakąś odprawę robiliście, tak? I jak ona wyglądała? Ty sobie jakby korzystałeś z tych analiz, z tych liczb, przerabiałeś to na swoje i przekazywałeś jej dalej, czy... Tak. Jakby w sensie scouting zawsze ograniczałem od Majka jakby do takich największych podstaw, bo scouting od analityków często jest tak skomplikowany, że to w ogóle nie ma żadnego przełożenia na to, co zrobić. No właśnie, ale konkretnie, co przekazywałeś Idze? Na czym się skupialiście? Wiesz co, ja Skupialiście się na niej samej, czy na rywalce, czy na kierunkach? Jakby zawsze się skupialiśmy, to u Igi bardziej na rywalkach, na przykład z Shelby już trochę inaczej, też inna praca. Tak, tam inny etap był u Igi jeszcze teraz. Tak, inny etap, natomiast z Shelby bardziej koncentrowaliśmy się, mieliśmy ja zawsze mam 3 jakby obszary, które staram się gdzieś wyciągnąć. Serwis, return i gra z linii końcowej. Czym mam na myśli gra z linii końcowej? Oczywiście też jak ktoś ma tendencję do wchodzenia, na wolę i tak dalej, to też jest w tym określane. Natomiast no, tenis statystycznie ogólnie jest taki, że mamy bezpieczny backhand, agresywny forehand i mocny serwis, kiepski return. No jakby w sensie, no to jest im mocniejszy serwis, tym słabszy return w sensie takim jakościowym, nie? Więc jakby no to jest pojedynek 2 osób. No i teraz pytanie, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie znaleźć u naszego zawodnika jakieś narzędzia, które całkowicie rozbroją tego gościa, przeciwniczkę z drugiej strony, co nie zawsze się udaje, no bo czasem trzeba wyjść i zaprzeć się sercem, wiadomo, wszystko, co się da i charakterem mecz wygrać, a wręcz bym powiedział, że teraz patrząc na tenis męski, to przez jakość serwisu, jaką panowie prezentują, no to jest praktycznie 95% meczów. Nie ma takich meczów, że ktoś wychodzi i znalazł sposób i wygrywa. U kobiet jeszcze się zdarzają, ale u facetów nie ma takich meczów. Nie? Piotrek, a tak w kontekście właśnie liczb, odpraw, jakim słuchaczem była za czasów twojego funkcjonowania Iga? I czego ona potrzebowała? Właśnie wielu informacji, czy tej esencji? Szukała dowodów, czy ufała ci Słuchaj, w ciemno? Jaką wy mieliście ciężko mi już relację? powiedzieć, bo ja już nawet nie pamiętam, bo to było już tak dawno temu, że to... Tyle się wydarzyło. Czy nie tylko ja Tak. mam tu sobą pamięć? Ja tak? cię zapytam inaczej. Czy No. Iga była trudna do prowadzenia? Specyficzna na pewno, nie powiedziałbym, że trudna, bo teraz patrząc z perspektywy czasu i też innych zawodników, myślę, że każdy zawodnik, który jest na pewnym poziomie, jest trudny. I jakby... Ale ona była na początku swojej drogi wtedy. Tak. I Jak zaczynaliście. Tak, ale myślę, że jakby pewne cechy zawodnicy muszą mieć, żeby dojść i nie jestem w stanie tej cechy określić jednym słowem, bo mógłbym powiedzieć, że no nie wiem, że to jest jakiś taki introwertyzm i brak chęci słuchania innych, ale to nie jest to, bo to jest, u każdego to się inaczej objawia. Bardziej takie zaufanie samemu sobie i czucia tego wewnątrz niż słuchanie wszystkich dookoła, tak? I jakby myślę, że to jest kluczowe, żeby być cały czas skoncentrowany na jednym i żeby mieć w głowie swoją wizję. Zawodnik, który nie ma takiej wizji, jest pogubiony i prawdopodobnie nigdy tam nie wejdzie, nie? A to się zmieniało na przestrzeni lat? No, wiesz, jakby ciężko mi powiedzieć w tym momencie, czy jakby było lepiej, czy było gorzej, czy się zmieniało, natomiast no na pewno każdy się trochę zmienia, nie? Jakby wiem, że były takie sytuacje, nawet mogę, nie wiem, przytoczyć, wiesz, że jechaliśmy na jakiś turniej, była jakaś porażka niespodziewana, gdzieś, nie wiem, Roland Garros, tak? Juniorski półfinał z Katie McNally z piłek meczowych, gdzie Katie zagrała return volley na meczówce i to zagrała jak profesor i w pełnym jakby locie uderzyła volley w sam narożnik i tyle mogła Iga zrobić i pękła. No i poszła powiedziała, że teraz jakby robi wszystko, żeby nie zepsuć piłki, jedzie na trawę i nie będzie psuła piłek. No i co mam powiedzieć? No i nie psuła na treningu przez 1,5 godziny z aktualnym hitting partnerem, czyli Tomkiem Moczkiem, zepsuła 2 piłki, pojechała na Wimbledon i go wygrała. To był tak? ten sam rok, tak? To był ten sam rok i jakby no są takie momenty, ale to z każdym zawodnikiem, no, że nawet teraz z Murphym mam takie małe problemy na tej zasadzie, że ja go oglądam na Challenger TV. Musiałem wrócić do Polski jakby z różnych tam powodów.
i mam wrażenie, że on się nie przykłada do meczów, nie? No i mówię, ty chłopie, co jest, nie? On mówi, jak to się nie przykładam? Ogląda ten, mówię, obejrzyj ten mecz. On go ogląda i wraca, ty, rzeczywiście. Wyglądam, jakby mi w ogóle nie zależało, gdzie ja starałem się, biegałem na maksa i tak dalej, nie? Coś jest nie tak. Mówię, no to dobra, poszukajmy, podłupmy. Natomiast no pytanie o tą otwartość, bo czasem jesteś w końcówce sezonu, jesteś już tak zmęczony, podirytowany, że ciężko ci o tą otwartość i jakby ten luz i taki dystans do siebie, a czasami jesteś tak otwarty, że aż przesadzasz i nagle gość z ulicy ci mówi, ty weź się wycofaj, a ty się wycofujesz i co też wcale nie jest do końca dobre, nie? Ja mam jeszcze 2 takie wątki dotyczące młodej Igi, która wciąż przecież jest dosyć młoda. Pierwsza, odnoszę się raz jeszcze do tego początku waszej współpracy. Trudno jest budować autorytet trenera, mając właśnie 23-24 lata, no bo to taka relacja młodzieżowa. Ona młoda, tenisistka, trener młody. Różne są układy w turze. Niektórzy są dużo starsi, niektórzy, gdy już wygrywali szlemy z zawodnikami, to tych zawodniczek czy zawodników jeszcze nie było na świecie. To był jakiś problem, czy to przyszło naturalnie i ta więź gdzieś tam szybko się złapała? Ja nie powiedziałbym, że to był jakiś duży problem, natomiast to zawsze jest takie wyzwanie, wiesz, a później pracowałem z zawodniczką, która była w moim wieku, tak? I pracowaliśmy prawie 3 lata i mieliśmy świetną współpracę i jakby powiedziałbym, że 3 lata z Shelby pracowałeś? no niecałe, bo tam były problemy z kolanem, No tak? tak, tak. Ale 3 lata do niej jeździłem, trenowaliśmy nawet na koniec, jak już tam nie do końca mogła trenować. 2,5 roku można powiedzieć, tak? I to była naprawdę świetna współpraca. Shelby wyszła na pierwsze spotkanie wprost. Słuchaj, jakby dużo mnie kosztujesz, bo nie jesteś ze Stanów, musisz tu przylatywać, spać w hotelu, mieć wynajęty samochód. Jakby no to są duże koszta, które generujesz, plus twoja pensja. Jak nie będę cię chciała słuchać, to będę uważała, że gadasz głupoty, to cię zapakuje i lecisz do kraju. No w takim pierwsza sensie... ci powiem, bo nie będę tutaj Tak, wydawać bo nie będę pieniędzy. wydawać pieniędzy, Błoto, nie? gdzie na koniec już były takie sytuacje, że nie mogliśmy trenować, bo ją bolało kolano na tyle bardzo, że jakby ono bolało od samego początku, ale jakby bolało na tyle bardzo, że już nie dało się trenować i ja pytam, ty, po co ja do ciebie lecę? Jakby w sensie zrobimy 2 treningi w tygodniu, bo czuję się bezpiecznie, jakby dobrze mi się z tobą trenuje i nie będę sobie pluć w brodę, że nie przycisnęłam wszystkiego, co mogłam wycisnąć z tego konkretnego tygodnia, bo z nikim innym tak dobrze nie będę pracować, nie? No i gdzieś jakby to jest fajne, nie? No i No ale- tak w przypadku Igi byłem 9 lat starszy, ale miałem mało tego doświadczenia, nie? Więc jakby też inna relacja i też zupełnie inna osoba, no nie można tego w żaden sposób porównywać, nie? To na pewno. Do Shelby sobie oczywiście jeszcze przejdziemy. Ostatni wątek igowy ode mnie, żeby nie było tak, że tam żadnych problemów czy takich, wiesz, nie było perturbacji, to chyba złe słowa, ale teraz w mojej pustej głowie brakuje mi innego. Chodzi mi, że działaliście też często pod presją, bo te jej dobre wyniki, to ta wasza współpraca, która od razu dała owoce, no nakładały pewną presję, to znaczy odpowiedzialność taką finansową. Ktoś położył pieniądze, mówię tutaj WSG, Legia i tak dalej, ludzie, którzy byli blisko, zbudował team i wiem, że były też takie decyzje nieoczywiste, które podejmowaliście jako team, to znaczy nie gramy turniejów w Europie, tylko lecimy do Stanów, wybieramy się tam na kilka tygodni i musimy trochę walczyć o to, żeby stamtąd coś przywieźć, to znaczy takie funkcjonowanie pod presją, jeżeli nie zdobędę wielu To nie punktów zjem. w pierwszym, drugim starcie, to nie załapię się na listę do 4. czy tam któregoś turnieju, no to nie Wiesz brzmi co, jak taka... jakby tak mówisz teraz... O rzeczach, A których ja, w ogóle, nie wiesz nawet. a ja w ogóle nawet nie przychodziły mi takie myśli do głowy. Jakby w sensie, myślę, że byliśmy tak skoncentrowani na celu w tamtym momencie, a w tamtym momencie postawiliśmy sobie za cel, że Iga zagra w juniorskich szlemach, które zresztą dobrze, że zagrała, bo ranking juniorski jej na to nie pozwalał, żeby w tamtym, nie wiem jak teraz z tymi regulaminami, natomiast w tamtym czasie, żeby móc zagrać z list WTA, trzeba było chyba być od 500 w górę albo 400 w górę na kwalifikacje, od 300 w górę, czyli tam 280, 299 i lepiej, żeby grać w turnieju głównym. No i to była taka trochę wspólna decyzja. No możemy tutaj przeskakiwać z miejsca na miejsce w Europie, nie wiem, Egipt, gdzieś tam szukać w tych 15, ale w tamtym okresie takich większych turniejów wbrew pozorom nie było aż tak dużo. A w tych Stanach mieliśmy 25, 25 Jakieś większe nawet tam chyba. i chyba później 60, były, 60, prawda? 60. No właśnie. My ostatecznie nie zagraliśmy wszystkich 5, no bo to w ogóle by było jakby bardzo głupie, bo Iga zagrała chyba tam 27 meczów przez miesiąc w 4 turniejach.
Cel był zdobyć 100 punktów. Każdy w Polsce mówił, co weźcie się, puknijcie w głowę, jakby to nie ma szans w ogóle, żeby 100 punktów zrobić, gdzie dziewczyna ma 30 punktów w tym momencie, czy tam 40. Nie chcę teraz skłamać, no ale jakby, czy nawet, może nawet 100, ale zdobądź 100 w miesiąc teraz. Pojechała, wróciła ze 109, tak? Jakby to było... Ale to dla mnie jest funkcjonowanie pod jakąś presją, Znaczy, pod presją presja- czyjejś opinii, pod presją czyjejś Jeżeli inwestycji, uważam, że poradziliście sobie z tym Ja ci po powiem prostu tak, bardzo dobrze, jak na tamten moment. ja myślę, że na tamten moment my mieliśmy dość duży luz i to trzeba akurat powiedzieć szczerze. Ja nie mówię, że było super finansowo i że to był czas finansowej sielanki, ale trzeba powiedzieć, że mieliśmy taki luz, że nikt od nas za bardzo nie wymagał, żeby zrobić wynik. Wiadomym jest natomiast, że jak nie zrobisz wyniku, no to finansowanie się prędzej czy później skończy. Znaczy wynik tu i teraz, tak? Chodzi... Tak, natomiast Iga nie dawała żadnych powodów, poza przerwami gdzieś tam z jakimiś kontuzjami, żeby tutaj w ogóle cokolwiek negować, bo jak ktoś mi pokaże taki moment, że ona czegoś nie wygrywała, to ja mu, nie wiem, przybiję piątkę, bo nie ma takiego momentu. No zdarzyło się, nie wiem, że pojechała na przykład ze mną na turniej do Francji i nie pamiętam, czy to były możliwe testy gimnazjalne, czy nie wiem, czy... No bo to No możliwe, tak. albo przed maturą. Nie, No bo nie, przed no maturą matura to to już była top 200. Testy gimnazjalne i pojechaliśmy jakoś miesiąc przed tymi testami na 15 i dojechaliśmy. Hotel był z wyjściem taki, nie wiem, czy kojarzycie te amerykańskie, że się wychodzi z pokoju na zewnątrz. W tym Le Havre było, nie wiem, 5 stopni albo 4, a myśmy się nastawiali, bo w całej Europie było ciepło, że będzie ciepło. We Francji Przyjechaliśmy. nie grzeją w halach, Tak, tam nie ma ogrzewania. Jeszcze taka anegdotka, Blaszaki. tak, anegdotka, nie było ścian w ogóle, blaszaki, tam nie było ścian w ogóle, był tylko sufit. W 5 stopniach trzeba było grać, na śniadanie trzeba było wyjść na zewnątrz, jeszcze my dużo stresu, bo tu taka śmieszna historia, ale pomyliliśmy lotniska, zdarza się, tak, każdemu przy podróżowaniu, wiadomo, każdy musi mieć taką historię, więc na złamanie karku żeśmy się tam dostali. No i drugi dzień my tam na miejscu, a zawodniczka chora, przegrała w pierwszej rundzie, no bo jakby to są historie, które znam ja, które zna najbliższy zespół i jakby takich historii w ciągu roku jest pełno, a ludzie oceniają ją jakby oczekując dobrych wyników. Oczywiście presja była, tak? Jakby to presja, jak nie ma presji, to nie masz po co grać. To w ogóle jest bez sensu dla mnie, jak ktoś mówi, że nie stresuj się, nie ten. Presja zawsze była, jest i będzie. Ci, co mają jej więcej, bym powiedział, to znaczy, że robią coś lepiej niż inni, nie? Dobra, a powiedz o to tempo rozwoju, jaki chciałem cię zapytać, no bo ona się rozwijała w kosmicznym tempie i można było odnieść wrażenie takie, były teorie, że po prostu trzeba też umieć jej nie przeszkadzać po prostu, bo szła jak zła przez te kolejne szczeble, w zasadzie wszystko wygrywała, wszystko się zgadzało. Byłeś zaskoczony tym tempem rozwoju Igi? Wiesz Zaraz co? sobie wrócimy jeszcze do tego 2020 roku Tak, i Nie, do Rolanda. mamy jakby też inną perspektywę trochę, bo myśmy wręcz odwrotnie. Ja do teraz mam czasem odczucie, że coś mogło być szybciej, bo mieliśmy takie dłuższe przerwy zdrowotne, nie? Okej, I w tym na to momencie, nie masz wpływu do końca. tak, ale wiesz, Iga była 200 z kawałkiem, czy tam 180, a potapowa jej rywalka w tym momencie wygrywała 250 z Olgą Danilowicz w finale, nie? Ja ci tylko przerwę jedną rzecz. Pamiętam taką sytuację z Igą, która miała kontuzję, tą stopę popsuła tam na którymś tym warszawskim turnieju. Z telewizją. I tak. pamiętam gdzieś tam na merze w styczniu, właśnie w czasie Australian Open staliśmy i ona taka, kurde, była skwaszona, bo Kostiuk wtedy doszła z tych eliminacji. Bo ona przegrała dostała dziką kartę doszła w zamian za to, że wygrała rok wcześniej juniorów. Tak, i doszła tam z tych eliminacji chyba do 3. rundy. No nie wiem, miała 16 lat czy coś takiego. I tak pamiętam, że Iga taka była, kurde, kurzona, nie? Że... Więc z naszej perspektywy, no to już mamy przykłady tych zawodniczek, które doszły wysoko, to wcale nie było super szybko. Natomiast jeżeli teraz to prześledzę i usiądę na spokojnie i powiem... No dobra, ale miała 19 lat i wygrała Rolanda. No nie, wiesz, to tak, natomiast ten jeden wynik myślę, że był trochę takim strzałem, który się pojawił pojedynczym, bo się złożyło po prostu bardzo dużo takich elementów. I ona miała poziom, żeby zagrać i pokazała to najlepiej, bo wynik jakby dowiózł wszystko. Natomiast, żeby robić takie wyniki, ona potrzebowała jeszcze pracy, którą zrobiła i jakby gdzieś zaczęła takie wyniki dowozić, tak? I w następnym roku wygrała 2 tytuły, 500 i 1000. Nie obroniła co prawda tego Rolanda Garrosa, ale 2 tytuły dowiozła, a później już lawinowo zaczęła wygrywać te turnieje, tak? No dobra, czyli, ale to zaskoczyło to ciebie, czy w twoim odczuciu to nie Wtedy- było jakieś takie bardzo zabójcze tempo Ja rozwoju? wtedy, jeżeli już mówimy o tym ostatnim okresie, to ja zakładałem, że ona już jakościowo jest 20-30 na świecie, czyli ma szansę jakby gdzieś wygrać takiego szlema na mączce, którą uwielbia.
ale myślałem, że zrobi to za rok czy 2, wiesz, jakby, że będzie w tych finałach gdzieś już niedługo, ale to jeszcze nie jest ten moment, szczególnie po tych 4 turniejach przed Rolandem Garrosem, bo dodajmy, że tam wcale nie było... prawda? Tak, Rus w Rzymie. Może niezły mecz, ale Azarenka na US Open, 3. runda, no i przede wszystkim, nie wiem, to chyba wygrała Iga, ale no tam była Sasha Vickery mecz, gdzie przecież... Celebrytka teraz, czy instagramerka, nie wiem jak ją określać. No nieważne, ale jakby no taki mecz, że ciężko go w jakikolwiek sposób wpisać w taki wynik. A gdzie ten mecz Na był? US Open Na albo hardzie Cincinnati. gdzieś. No w sensie, tak, bo pamiętam ten mecz. Cincinnati było grane na US Open, tak? Tak, Na tych tak, samych tak. kortach, bo byliśmy w bańce. No. No i wiecie, no i ciężko mówić tutaj o takim meczu i później myśleć o wyniku w Roland Garros, że nie wiem, z Aranczą Rus przegrałem w zeszłym tygodniu, no dobra, to teraz jadę wygrać Rolanda Garrosa. Nie, no wręcz to było odwrotnie, tak? Tam jechaliśmy na luzie, no trzeba wykorzystać, że jest turniej, trzeba wykorzystać, że można polecieć, zagrać, trzeba było grać i tyle, nie? Jakie to były elementy, które się złożyły? Bo powiedziałeś, że ten Paryż to szereg rzeczy się złożyło się na to, że Iga ten turniej wygrała. No Co wiesz, masz no na myśli? jakby myślę, że tak, pogoda taka, do której gdzieś tam była przyzwyczajona, jej pasowała, no bo u nas w Polsce nie trenowała wtedy w super komfortowych warunkach, tylko trenowała wtedy, kiedy można było, czyli przed szkołą o 7 rano, jak jest jeszcze zimno na balonie i tak dalej, duża wilgoć, no jakby to jej pasowało. Było zimno. Bo to był październikowy Roland dla Był tych, październikowy którzy Roland, nie tak. Było zimno, było nieprzyjemnie, co chwila padało, mrzyło. No typowy polski turniej, tak? No, Była polska jesień. tak jest. No jakby Oteki, Mistrzostwa Polski zawsze gramy w takich warunkach i jakby to było dokładnie tak jak u nas. Do tego fajnie się ułożyły też te przeciwniczki, że miała i jakieś starsze nazwiska, które dobrze grały i wyszła je sprawdziła rewelacyjnie. Jakby po kolei to się fajnie układało, że w 4. rundzie była ta Simona słynna, która rok wcześniej... W 4. rundzie i to w podobnym Odwrotnie, czasie, prawda? tak, no wynik był chyba lepszy dla Simony, Tak, ale... tu było 1-2, a Tak. Simona chyba 0-1? Tak, z 0-1, pamięci? ale w podobnym czasie, że tam na Mhm. zasadzie 50 minut Tak. mecz, odprawiona, dziękuję i tu dokładnie w drugą stronę tak samo 50 minut. Iga lubiła te rewanże i bardzo sprawiało jej to jakby zawsze dawało dużo motywacji, nie? No i to się złożyło, no bo traf na tą Simonę w 4. rundzie, że wiesz, że masz ten głód i chcesz ją pokonać i są piłki pod ciebie, w sensie lubisz te piłki, lubisz ten obiekt, sprawia ci to dużo przyjemności, a inni się męczą, nie? To niektórzy mówili, że tylko Iga była w stanie dobić w tych warunkach za pół kortu, bo reszta walczyła. Pamiętam Magda i mówi, kurde, ja nie mogłam tym, mówi, a do siatki nie mogłam tym dobić, a ona grała winnera za winnerem, mówi, to w ogóle... No i tak było, winnera za winnerem, wchodziła na sieć, jakby robiła, zamykała wszystko. No i tam trochę siedziałem tak na zasadzie takiej, że ja tam w ogóle nie robiłem coachingu, nie? No bo tam nie było po co robić coachingu. Tam się wszystko... Daj jej grać, nie przeszkadzaj, nie odzywaj się, motywuj ją, klaszcz i bądź, kurde, no w tym momencie już gościem od podawania piłek i klaskania, no bo tylko tyle można było tam zrobić. Nie? Zobaczcie, jak to mityczne trenowanie po szopach wreszcie zaprocentowało. Dokładnie, tutaj bo to się tak wydaje, ale to są takie tenisie. elementy. No też, wiecie, elementem może być, nie wiem, to jest bardzo taki ogólny przykład. Nie mówię, że w tamtym momencie, bo teraz nie pamiętam, bo to już jest kawał czasu temu. Natomiast, no nie wiem, przyjdzie ten gorszy moment w miesiącu, nie w tym momencie, co trzeba, tak? I w dniu meczowym nie tak jak trzeba i już się robią schody. Nam się wtedy tak wszystko ułożyło, że mieliśmy taki sam schemat każdego dnia, nawet schemat pomeczowy i wiecie, odprawy, wieczorny, wszystko Czyli było dokładnie... Rutyny. Był COVID, więc nie można było wyjść z hotelu. To się wszystko tak poskładało, nie było żadnych oczekiwań z zewnątrz. Trybuny też były puste, jakby kibice mnie nakładali, w sensie wbrew pozorom, słuchajcie, uważam, że dla Igi bardziej korzystne byłoby dużo kibiców, nawet w tamtym okresie, no bo ta cisza była taka, że aż ciężko było usiedzieć tam i cokolwiek powiedzieć, więc było trudne, takie napięcie się wyczuwało. Natomiast no to się wszystko składa i ja uważam, że to nie jest tak, że w wypadku tylko tego turnieju. Natomiast w wypadku wielu zawodniczek, wielu zawodników, no musi się tak złożyć. Mieliśmy doskonały przykład zresztą Djokovicza w Australian Open, tak? I jakby tutaj to uważam jest dobra kropka na D, nie? Ostatnie pytanie od tego Rolanda ode mnie. Czy był taki moment, w którym ty poczułeś, zakładam, że to mógł być mecz z Halep, tutaj możemy wrócić z czymś wielkim, czy z czymś większym niż mogłoby się wydać? Bo Iga była z tenisistką spoza czołowej 50 wtedy. 80 to też, czy 60 któraś była, jakoś tak nie chcę moim zdaniem 54, ale to nie jest nie ma znaczenia. Natomiast co ciekawe, ja trochę czułem się tam jak zawodnik. Jakby w sensie w ogóle nie patrzyłem, tak jak Iga zadała pytanie,
powiedziała dziennikarzowi w ostatnich czasach, że ona nie wie, z kim będzie grała następną rundę. Tak ja się tam czułem i takie mam wspomnienia. Może ja to przerysowuję. Natomiast ja tylko pamiętam, że tam się liczyło, z kim gramy jutro. Był zawsze dzień przerwy. Akurat tak też się ułożyło, że zawsze miała ten dzień przerwy pomiędzy meczami i jeszcze grała te deble. No bo też przecież wtedy zrobiła półfinał debla, tak? Więc zawsze była ta sama rutyna, wstawaliśmy tak samo, spaliśmy tak samo, jakby w ogóle nie miałem poczucia, że możemy zrobić coś dużego. Może, nie pamiętam, z Podorowską, to czy to był półfinał, czy ćwierćfinał, to może, chyba ćwierćfinał, że to był taki moment, że... Półfinał Podorowska. Półfinał, Ćwiartka Trevisan. że poczułem, że jakby Iga jest za mocna jak w ogóle dla tych dziewczyn, że jakby to nawet nie o to chodzi, że nam się tu zgrywa wszystko. Ona gra za szybko, za dokładnie, za dobrze, jakby nie ma tutaj Piotrek, nikogo, kto się może postawić. 3-1, 2-1, 4-1, miazga, tutaj miazga tam. nikt niczego nie wyniósł. I właśnie, ale wtedy poczułem rzeczywiście, że jakby to dziewczyna jest w półfinale Rolanda Garrosa, w sensie przeciwniczka też, tak? To nie jest tak, że my tu jesteśmy przypadkiem, ona musiała wygrać 5 meczów, no to nie jest przypadek i jakby nie wiem, czy w ogóle Zelimek nie szła, nie szła, ale no kurde, mówię, to nie jest tak, że fizycznie wygląda na zmęczoną, że nie wiem, noga ją boli, ręka, tylko kurde, Iga daje takie tempo, już w tym momencie się tak nakręciła, jest w takim transie, że to nie do zatrzymania, nie? A łatwo się, Piotrek, funkcjonuje w tych wszystkich rutynach tenisowych, bo ty wyglądasz mi na takiego gościa, znaczy nie skojarzyłbym słowa rutyny z Piotrem Sierzputowskim, tak? Rozumiem, że jako trener pewnie musisz się wprowadzać, ale jesteś takim człowiekiem chyba niezamkniętym w danym schemacie, natomiast rutyny to powtarzalność, to przyzwyczajenia, to coś, co można powtórzyć, żeby cię napędziło i wprowadziło w taki dobry klimat. To jest łatwe do zniesienia na co dzień w turze? W sensie ja myślę, że to zależy po której stronie skali jesteś, nie? No bo są zawodnicy... Jako trener. Tak, ale wiesz, są zawodnicy i zespoły, które nawet jedzą to samo jedzenie, bo zawodniczka wygrała pierwszą rundę i zjadła, nie wiem, oliwę z oliwek, polała, nie wiem, na chleb i teraz będą jedli to samo wszystko, aż przegra, nie? Więc tak, nie golimy się, nie ścinamy włosów. Ja jestem absolutnie, może w tamtym czasie trochę byłem przesądny, taki, że próbowałem jakby, żeby to było podobnie. Teraz jestem absolutnie, tak jak mówisz, po drugiej stronie. Rutyny rozumiem w treningach, rozumiem rutyny w rzeczach, które działają, żebyś czuł się komfortowo. Rozumiem, że przed treningiem trzeba usiąść, pogadać, co będziemy trenować, że po treningu trzeba usiąść, pogadać, co zrobiliśmy dobrze, co zrobiliśmy źle. Jakby takie rzeczy muszą być i to są rutyny. Natomiast... Nie jesteś przesądny. Nie jestem przesądny, tak. W ogóle się tym nie przejmuję. Możesz nie robić rozgrzewki na korcie. Nie uważam, że to jest rutyna, która jest konieczna do wygrywania meczów, natomiast tego się człowiek uczy całe życie i albo sobie to przepracujesz, w sensie takim spróbujesz i zobaczysz, jak jest, albo sobie tego nie przepracujesz. No ale nie? mówiłeś to ostatnio, jak byliśmy gdzie indziej w tym samym składzie, jak weszło, byliśmy zaproszeni o Shelby Rogers, nie? Tak. O takich rutynach, które ona powtarzała, pielęgnowała, a okazało się, że Ale ona niekoniecznie musi jej to coś dawać. Dokładnie i trzeba to tylko sobie przetestować, sprawdzić, dlatego ja nie jestem fanem jakichś takich, żeby to nazywać rutynami, po prostu są elementy w profesjonalnym sporcie, które musisz wykonać, musisz zarezerwować kort, musisz stanąć w kolejce na Australian Open do tego, bo to nie jest tak, że ktoś ci ten kort da, tylko musisz stać się przeciskać, szczególnie jak nie jesteś rozstawiony, musisz, nie wiem, zebrać piłki na mecz, musisz zebrać ręczniki, musisz wodę przygotować, to są rutyny. Rakiety naciągnąć, no dobra, Tak. ale okej, no pewne rutyny zawodnicze też są, no musisz tą rozgrzewkę zrobić, czy No musisz tak, ale rozruch zrobić, no okej, rozgrzewkę raczej też możesz nie grać treningu pomiędzy meczami, to już w zależności od zawodnika, jego poziomu świadomości i tak dalej, ale ja bym to bardziej rozdzielił na takie rzeczy, że jakby bardziej nie jesteś przesądny. No nie musisz do tej samej knajpy, bo ty nie uważasz, żeby to miało wpływ na to, czy twój zawodnik następnego dnia wygra, czy nie wygra. Tak? Przesądy Czy to ty chyba się co ogoli... innego niż rutyny. No tak, ale jakby tym... rutyny jako takie tak, żadnych przesądów, żadnych takich na zasadzie, że coś łączymy z czymś, co w ogóle nie ma żadnego powiązania, no bo oczywiście jak będziesz siedział do 1:00 w nocy, to prawdopodobnie się źle wyśpisz, a jak chodzisz spać o 22:00 regularnie, no to chodź spać o 22:00. To jest rutyna dla mnie, tak? I takie rzeczy utrzymujemy, no bo jakby chcemy być po pierwsze zdrowi, chcemy być po drugie na maksymalnych obrotach i chcemy grać jak najlepiej. No to jest profesjonalizm. Ja nawet tego nie nazywam rutynami, bo dla mnie to jest albo zawodnik jest pro, albo jest amator i oczywiście mamy tych amatorów najlepszych na świecie, którzy też są pomiędzy profesjonalistami, bo są tacy, którzy lubią pójść na imprezę i jakby
w ogóle im to nie przeszkadza, natomiast oni też włożyli tyle samo ciężkiej pracy, co ci profesjonaliści. Oni po prostu mają inne podejście do tego wszystkiego, nie? Mamy rok 2020, Iga wygrywa Paryż, ty w wieku 27 lat jako trener w zasadzie no jesteś na topie, tak? Dostajesz nagrody zewsząd, jesteś trenerem roku WTA, jesteś trenerem roku tutaj u nas, prestiżowa nagroda przeglądu sportowego. Nie odfrunąłeś trochę? Nie wydaje mi się. Znaczy w sensie na pewno człowiek inaczej na to wszystko patrzy i prawdopodobnie w takich momentach ucina, bo jest już po prostu tyle tych głosów z zewnątrz i jest tylu doradców, jest tylu ojców sukcesu, że to jest taka ilość, że człowiek ucina. W Natomiast sensie odcinasz się troszeczkę od ludzi, Od tak? ludzi, Jakby zaczynasz tak. to jakby Tak. segregować, troszeczkę przesiewać. Z kim Przesiewać. masz kontakt, a z kim nie masz. Tak, zgadza się. Też komu chcesz poświęcać ten czas, komu nie chcesz. To może coś pozytywnego wnieść do zespołu, do twojej kariery jako trener i tak dalej. No to trzeba bardziej, ale nie ze względu na to, że człowiek odfruwa, tylko po prostu jest to niemożliwe, żeby to udźwignąć, tak? No bo jak ja bym miał odpisać na każdy hejt, który dostałem do skrzynki, no to pewnie bym w życiu nie odpisał po przegranym meczu, no bo bym nie dał rady, no bo ludzie sobie nie zdają sprawy, jakby 1000 wiadomości po przegranym meczu Igi w jakimś turnieju, no to była norma. Tak. Jakby ludziom się wydaje, że to tylko Iga dostawała, ale ja też dostawałem pogróżki, jakieś rzeczy takie, no normalna rzecz, jakby. Albo Znaczy nie, głównie od tych, Bardzo którzy... Piotrek, bardzo nienormalna, W sensie- tylko zdarza się niestety wszystkim. W sensie to jest bardzo nienormalne, natomiast to nie jest tak, że jest mi to obce, tak? Jakby Tak. normalna, że na co dzień to miałem i trzeba sobie z tym radzić i to też trzeba sobie przepracować i to też jest wcale niełatwe. I nie wydaje mi się, że odfrunęliśmy ktokolwiek jakby z zespołu w tamtym okresie i w tym na pewno tym bardziej Iga, tak? Każdy był, myślę, że w drugą stronę wręcz wróciliśmy i zrobiliśmy jeszcze więcej roboty, żeby ten następny rok też był dobry i solidny, ale rzeczywiście zgadzam się, że dużo trzeba było wtedy uciąć, dużo zmienić i jakby no to się wydarzyło, nie? Idziemy dalej? Tak, jedziemy dalej do twoich kolejnych zawodników, kolejnych etapów. Kończąc wątek Igi, ja chciałem jeszcze zapytać cię, Piotrek, o koniec tej przygody, tego etapu. No przygoda to chyba za mało, biorąc pod uwagę to, co osiągnęliśmy. Tej współpracy. Muszę ciebie zapytać o to, w jakich okolicznościach to się zakończyło, bo jak czytałem różne komunikaty od ciebie, od Igi, po latach, i te oficjalne, i te gdzieś tam w wywiadach, odbierałem to jako słuchacz, jako taka decyzja obu stron, naturalna kolej rzeczy. To już nie poszło dalej. Natomiast te okoliczności były dosyć zaskakujące, bo jeżeli ja dobrze pamiętam, to któregoś tam dnia, nie wiem, grudnia, wy występowaliście razem i mówiliście o planie na kolejny sezon, o jakichś celach i tak dalej, a 2 czy 3 dni później Piotr Sierzbutowski nie był już trenerem Igi. To był jakiś taki element, to było zagranie PR-owe? Czy ty też byłeś tym zaskoczony? Jak w ogóle to wyglądało? Jak to się Znaczy, wiesz, zakończyło? Bo wy macie dobre relacje. Tak, no także na sensie chyba nie wydaje było mi się, kwasu. że mamy normalne relacje, natomiast dobre czy złe to jakby tak bym tego nie określał, normalne. Natomiast no, wiedziałem tak samo jak i ty, no bo to ty prowadziłeś zresztą naszą chyba konferencję, nie? W tamtym czasie. Wiesz co, ja prowadziłem, ale ja prowadziłem tę po wygranym Roland Garros, okej. za którą, słuchaj, do dzisiaj mi się dostaje, że ją prowadziłem. Nie wiem dlaczego, ale nie, widzisz, nie, każdy niesie swój plecak. Nie pamiętam coś, ale może byłeś tam nawet, no jakby wiesz, w sensie, no też ciężko powiedzieć, że to było niespodziewane, tak? W sensie takim... No nie, no dziwne tak, było, ale dziwne było mówicie, to, że robicie będziemy konferencję. robili to, wiesz, jakby będziemy robili to, w nowym sezonie planujemy to i to, mówicie jako team, a za 3 dni później jakby ciebie tam nie ma. No dla mnie, jako dla widza, słuchacza, jest to zaskoczenie. No albo coś się wydarzyło w krótkim okresie, rozumiem, że nie, skoro macie dzisiaj relacje, albo to była jakiś trik wiesz, medialny. jakby z mojej strony się wtedy nie wydarzyło, ale może wydarzyło się z drugiej i to musicie pytać o drugą stronę, jakby w sensie zapadła taka decyzja i jakby też to nie było tak, że człowiek się tego nie spodziewał, tylko po prostu było tak trochę z mojej strony, że już jest tak blisko sezonu, że no dość ryzykowna decyzja, nie? Jakby no po prostu dziwne, nie? Tak. Jakby pewnie gdybym to był ja, to pewnie zrobiłbym jeszcze Australię i wtedy uciął, nie? Albo Żeby wcześniej. Znaczy wcześniej nie było jak, bo były te finały, tak? Finały były, wiecie, no to po finałach to był tydzień po finałach, czy tam 1,5 tygodnia po finałach już, nie? De facto, bo ja pojechałem na tydzień wakacji,
wróciłem i zaczęliśmy trenować i to były 3 czy 4 dni później. No, A nie to była Guadalajara? Tak, Guadalajara. To pierwsze no. finały. To był Mhm. jeszcze było tam chwilę czasu na okres przygotowawczy, kilka tygodni było. Tam były 3,5 tygodnia Jeszcze przygotowawczego do i to pierwszego było turnieju. w połowie pierwszego tygodnia, Mhm. więc to też nie było jakoś tam, Okej. tylko to było późno z logistyki jakby trenerskiej, no bo też szukanie pracy w takim momencie to też jest już duże wyzwanie, Mhm. więc jakby gdzieś tam, no to był taki dziwny moment dla Ale wiesz mnie, nie? co, chciałem cię zapytać jeszcze o to, mówimy dużo o tych dobrych, jakby fajnych rzeczach, o sukcesach, o tym, że Iga no taki diament, tempo rozwoju, jakby wiesz, płynne przechodzenie, w zasadzie realizowanie celów, ale też cena tego, chyba z twojej strony też była duża. Trochę zdrowia, jakby zdrowiem też to, że tak powiem, przypłaciłeś. I ta końcówka to już nie było właśnie trochę na zasadzie tego, kurczę, że tego stresu, tego napięcia, tam trochę i różnych wiadomo, jak to w zawodowym sporcie, trochę tarć, też nie miałeś już tak troszeczkę po kokardę, kolokwialnie mówiąc? A czy myślę, że tak, no myślę też dlatego mówię, że to nie było nieoczekiwane, tak, w sensie takim, bo tych rzeczy było dużo, no. Tak jak wspominałeś o presji, no możesz ileś to tam ciągnąć, możesz masz jakiś tam swój bagaż doświadczeń i możesz gdzieś to jakoś przepracować, ale w pewnym momencie jest tego bardzo dużo i jest po prostu ciężko tak z dnia na dzień funkcjonować normalnie. No i gdzieś jakby to jest, myślę, ta największa trudność w byciu numer 1 na świecie, czy w tamtym czasie numer 4, ale numer 1 w Polsce, jedyna historycznie, która wygrała Wielkiego Szlema, tak? I jakby no pierwsza, tak? I jakby no to jest duże obciążenie i oczywiście takie rzeczy, no to na pewno ciało jest pod dużym stresem i na pewno gdzieś do teraz mi to pokutuje, bo to się tak wydaje, ale czy ja nie mam, czy mam teraz mniej stresu? No pewnie mam, ale stres jest dla mnie stres, nie? Jakby... No to właśnie o tym porozmawiajmy, bo już zamknijmy ten wątek Igi, przechodzisz do Shelby Rogers i o te różnice chciałem cię zapytać. Pracujesz z inną tenisistką, chodzisz jakby do innego obozu, wiadomo, Amerykanka, doświadczenie, wiek. O te różnice chciałem cię zapytać. Co cię tak uderzyło na pierwszy ogień, mając jakby to doświadczenie, które zdobyłeś z Igą? Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, czy coś mnie takiego uderzyło, w Coś sensie... Pozytywnie, negatywnie? Pozytywnie, że dziewczyna w tym wieku, ale to nie jest właśnie porównanie żadne, tylko to jest, że dziewczyna w tym wieku ma jeszcze tak duże marzenia. Dzisiaj mogę to powiedzieć otwarcie, no ona chciała wygrać turniej, nie? Bo ona jest zawodniczką, która była 30 na świecie, a turnieju nigdy nie wygrała, nie? Tak się skończyła jej kariera? Tak. I byliśmy mega blisko, bo graliśmy, nie, w San Jose graliśmy finał z Kasotkiną, 3 sety w 40 stopniach i otarliśmy się o to, gdzie najmniej się tego spodziewaliśmy właśnie w tamtym okresie, że to się wydarzy. Gdzieś ta walka ze zdrowiem i tak dalej, ale jakby no to mnie bardzo zaskoczyło, że zawodniczka w ogóle zupełnie inaczej do tego podchodzi, w sensie, że no nawet ludzie sobie nie zdają sprawy. No ja do teraz powtarzam zawodnikom, że jak mają możliwości finansowo jest to okej, budżet się spina, no to brzydko mówiąc trzeba się wyprowadzić na taką Florydę. No jest kilka takich miejsc na świecie, ale Floryda aktualnie uważam, że jest taka najbardziej oblegana i tam jest kilka punktów, ale no idziesz na trening, robisz robotę, łamiesz rakietę, ale zakładasz klapek, idziesz na plażę, nie? Jakby zawodniczka miała na tyle luz, w takim sensie, że robiła trening i potrafiła to odciąć. Ona schodziła z treningu, mówiła do mnie, już nawet potrafiła tak mi powiedzieć wprost. Wiesz co, dla mnie to był jeden z gorszych treningów, jaki zagrałam, ale najgorsze jest to, że wiem, że on ci się podobał, nie? W sensie takim, że wiem, że musiałam walczyć, przez to połamałam 2 rakiety w trakcie treningu, gdzie ona w ogóle nie łamała rakiet. W ogóle się nie odnajdywałam, ale przepracowałam 2,5 godziny i to jeszcze ja cię zapytałem o te dodatkowe pół godziny, żebyśmy docisnęli i ja wiem, że ty jesteś mega z tego zadowolony, a ja zakładam klapki i idę z psem na spacer, bo po prostu muszę się wyluzować, nie? No inaczej to robisz w słoneczku, w pre-seasonie, a inaczej jak jesteś tu w Polsce, dzień ma 4 godziny, no i wychodzisz z rana do roboty w ciemnościach i wracasz w ciemnościach i oczywiście wiem, że 99% społeczeństwa tak pracuje i tak niestety jest. Natomiast ci zawodnicy, którzy myślą o tym, żeby optymalizować jakby swój performance, no to jest bardzo ważne, bo to zmienia totalnie postrzeganie tego, co robimy na korcie. Ale nie? chyba ten wiek Shelby Rogers tutaj, no nie wypominając, ale to była już tenisistka ukształtowana, doświadczona, biorąc pod uwagę to, jaką drogę z Igą przebyłeś, od którego do którego momentu, no to też chyba w takim podejściu do tego zawodu, do życia ma duże znaczenie. Taka, nie wiem, świadomość, inna komunikacja, zmiana perspektywy,
priorytety, pewnie później zaczęła myśleć o rodzinie, no to mogło się jeszcze pozmieniać, ale chyba od tego wieku i takiej dojrzałości, nie tylko tenisowej, tutaj nie uciekniemy. No tak, ale to wiesz, to każdy jest inny, nie? Mhm. I wiem, że na przykład, nie wiem, dobry przykład jest, jak pracowałem z Igą, to nie lubiła rozmawiać po meczu od razu o meczu. Mhm. Gdzie Shelby pierwsze co? Rowerek, no bo każdy wskakuje tam w Mhm. celach regeneracyjnych, Mhm. przyspieszenia rowerek, 8 minut pedałowania. Shelby wentylowała wszystko, nie? Od razu, w ogóle zero, przegrała, wygrała, ja nie musiałem nic mówić. A co, swoje przemyślenia o meczu, o tym, co się wydarzyło, tak? o meczu, co się wydarzyło. Później było pytanie, powiedz mi, co ty o tym sądzisz? Mhm. Ja Mhm. Okej, rozumiem, spiszmy to na kartce, widzimy się jutro na treningu, nie? Mhm. I jakby to było rzeczywiście, mówisz, no inne doświadczenia, inny zawodnik, no ale też Shelby w moim wieku, wiecie, no też jej narzeczony w tamtym czasie chłopak na samym początku, też w moim wieku, Mhm. więc też nasze prywatne życia były zupełnie inne niż przy innych współpracach. Nawet tak jak Mhm. teraz z Marfim pracuję, to też jest inna współpraca, tak? W Mhm. sensie, no ja miałem swój czas, ona miała swój czas. Mhm. Widzieliśmy się na treningu, widzieliśmy się ewentualnie na kolacji, jeżeli mieliśmy ochotę razem wspólnie zjeść. Widzieliśmy się wokół jakiejś aktywności, które musieliśmy zrobić razem. Jesteśmy do teraz bardzo dobrymi przyjaciółmi, wręcz bym powiedział, tak? Bo jakby mamy na co dzień kontakt, no ale jakby no trzeba mieć tutaj już zupełnie inne podejście, bardziej takie bym powiedział, może nie profesjonalne, ale mniej tutaj musi być tych relacji międzyosobowych. Dobrze, nie? a powiedz mi, czego cię ta współpraca nauczyła? Bo każdy zawodnik czegoś uczy, tak? No, a co ty wyniosłeś z tej współpracy z Shelby Rogers? Wiesz co, jakby ja bym tego nie ubierał nawet, co ja wyniosłem z Shelby, bo musiałbym usiąść i sobie spisać, ale lista byłaby bardzo długa, co ja z nim wyniosłem z tej współpracy, bo ta współpraca nauczyła mnie piekielnie dużo. Nawet myślę, że w moim jakby takim karierze trenerskiej to najwięcej się nauczyłem z Shelby i też poznałem najwięcej ludzi i też poznałem jakby, myślę, że Otworzyło ci to też Tak. kilka dróg tam na Florydzie. znaczy na Florydzie, czy wiesz, czy jakby no to jak ilu zawodników poznałem, trenerów i tak dalej, ile osób z iloma osobami wyskoczyłem wypić kawę jakby ze środowiska, jakby no takie proste historie, nie? No, to akurat wielki ukłon dla Andy'ego Murraya, nie? Bo tutaj nie byłem nigdy fanem, a zostałem największym fanem, no bo prosta rzecz, byłem w miejscu, gdzie ci wszyscy zawodnicy byli, tak? Pojechałem sobie na kawę do swojego ulubionego miejsca, tam stoi Andy, nie? No i no czemu miałby pamiętać moje imię, tak? No w sensie po co, dlaczego jakby, nie? A ja wchodzę, a on do mnie po imieniu, co tam słychać, jak tam, z kim teraz pracujesz, nie, co tu robisz i tak dalej, nie? I tam w tej samej kawiarni, nie wiem, pierwszego dnia jak tam poszedłem do tej kawiarni, Jesse Pegula wchodzi i macha mi z daleka i wbiega, z kim ty pracujesz, co tu robisz, bo to przecież ja tu mieszkam dwa domy obok, nie? Jakby w sensie... To mój rejon. Znaczy no moja wręcz, dzielnia. wręcz mnie zapytała, gdzie mieszkam, ja powiedziałem, że w tym i w tym hotelu, a dobra, to mojego ojca jakby on to podnajmuje, nie? Jakby w sensie, bo wiadomo jest, że tam jej tata posiada bardzo dużo nieruchomości. No ale jakby to, czego ja wyciągnąłem jakby z tej kariery, jakby z tej pracy, to są bardzo długa lista i jakby dużo mniej bym powiedział takich wewnętrznych rzeczy, właśnie dużo więcej tych zewnętrznych, komunikacja z ludźmi, jakby praca z firmami, jakby menadżerami i tak dalej, bo Shelby lubiła to robić i jakby to sprawiało jej przyjemność. Zresztą teraz komentuje dla Tennis Channel i tak dalej, robi takie aktywności medialne, lubi to, więc poznałem bardzo dużo fajnych, wpływowych osób. A co bym powiedział, wiesz co, ja bym tego tak nawet nie zamykał w jakimś jednym zdaniu, bo miałem taką jedną konsultację, nie chcę mówić tutaj teraz o nazwiskach, ale po Australian Open poprosił mnie kumpel, który jest trenerem swojej dziewczyny, ale też pracuje z zawodnikiem z ATP. No i zapytał mnie, czy bym nie przyszedł ich na godzinkę skonsultować, nie? No i wiesz, i siadasz na taką konsultację na zasadzie takiej, no przyjdę wam powiem, no przecież nie będę taki, że nie przyjdę, no jesteśmy znajomymi, idziemy razem pobiegać, a nie przyjdę ci na kort, pół godziny wam nie poświęcę, jak mnie o to prosisz, nie wiem, co mogę wnieść, ale przyjdę, tak? No i wiesz, idziesz na ten kort i jakby dziewczyna, która była top 50 na świecie, gdzieś jest tam teraz dalej i zaczynasz z nią rozmawiać, zaczynasz wyciągać i jakby ty już tym doświadczeniem, które zbierasz jako trener, już masz na to pomysł. W sensie takim w głowie od razu ci się to wszystko buduje, jaka to jest osobowość, jak trenuje, co robią. Ja byłem w stanie im zadać pytanie na takiej zasadzie, bo uważam, że nie wiem, jak trenujecie i sam na nie odpowiedzieć, a oni siedzieli, no tak, masz rację, nie? Jakby to się nie bierze z tego, że pracowałem czy z Igą, czy z Shelby, tylko to się bierze z
tego, że pracowałem i z Igą, i z Shelby, i gdzieś z Tomkiem Szeregu Berkietą. doświadczeń. Tak, i gdzieś z Dalmą pracowałem, i teraz z Marfim, i że właśnie to, że z Shelby mieliśmy też tylu znajomych dookoła, z którymi na co dzień trenowaliśmy. Dobra, zewsząd czerpiesz, Tak, tak? No bo tak, to czerpię. chcesz powiedzieć, że od każdego coś tam Tak. i taki ten obraz się robi szerszy poprzez to, że No i ty od jesteś każdego coś kontaktowy wyciągasz, też. nie? Bo dokładnie, ty jeszcze... to jest jasna I że sprawa, chcesz nie? przyjść na kort i popatrzeć, że chcesz przyjść na turnieje, Szukasz zobaczysz tego też. treningów, szukasz, bo cię to interesuje, po prostu sprawia ci to fan. I jakby myślę, że to, co Shelby mi jakby najbardziej udostępniła w tamtym okresie, to był dostęp do innych ludzi, którzy siedzieli też tam, bo ja w tamtym okresie nawet nie wiedziałem, że w Boka można tak siedzieć i tak z takimi zawodnikami trenować, bo dla mnie to było niepojęte, że Azarenka nam anulowała trening o 8 rano, który miał być o 10, a ja na 10 miałem już 2 godziny zarezerwowane, jakby w sensie w momencie Shelby wysyła mi wiadomość, Azarenka klasycznie chora, co robimy? Ja daj chwilę, 2 minuty i mam na 10 z jedną, na 11 z drugą zawodniczką, top 100 umówione 2 treningi, nie? No jakby w ogóle zupełnie inny świat, nie? A to nie jest, Piotrek, to nie był jeden z powodów, dla których ty na tę współpracę z Shelby się zdecydowałeś, bo zastanawialiśmy się wszyscy. Iga Świątek, wygrany turniej wielkoszlemowy, czołowa dziesiątka, pierwsze WTA Finals w Guadalajarze i tak dalej, szereg sukcesów. I nagle przejmujesz tenisistkę, no, w której życiu, w której karierze jest wiele różnic. Inną tenisistkę No, pod inny względem potencjał, inna etapu, możliwość. Właśnie, potencjału. I to jest to, co, e, dlaczego to jakby tą współpracę przyjąłem, jakby dlaczego chciałem pracować, bo uważam, że dobry trener potrafi się odnaleźć w każdych sytuacjach. Nie z każdym zawodnikiem się spasujesz, jakby to już wiem też i będę tutaj kolejny raz za Markiem Gellardem podążał, czyli jak współpraca ci nie pasuje, to się pakuj i uciekaj najszybciej jak się da. Co on zrobił zresztą z Shelby, no bo po roku zrezygnował z Bo współpracy. oni się tam nie dogadywali. Nie dogadywali się, mimo iż Shelby miała o nim dobre zdanie jako trenerze. Różnie było to jakby właśnie o tych sprawach poza kortem i o tym, jak się dogadywali, nie? Ale jakby super rada i jakby, no mówię, no chciałem zobaczyć, jak to jest. Byłem na początku tej kariery z zawodniczką od gdzieś tam powiedzmy 30 juniorskiego rankingu, doszliśmy do szczytu, no to wziąłem zawodniczkę, zacząłem fajną współpracę z zawodniczką, która, nie wiem, była wtedy 70 czy 60, tam 50, nie chcę kłamać, ale też miała duże marzenia, ale wiedzieliśmy, że to jest koniec kariery i de facto my tą karierę razem zamknęliśmy. Oczywiście może ja nie byłem na ostatnim turnieju, no bo mówię, to jest bez sensu, że ja na ten jeden mecz Tam było już leciał. dużo szarpanej takiej współpracy ona- na końcu, ale tak. po drodze było kilka chyba dobrych wyników, jak pamiętam. Fajny jakiś chyba wynik zrobiła, nie wiem, czy to już było z tobą, ale na US-ie. Na US-ie ona zrobiła Jeszcze z Markiem, Z końcówkę Markiem, chyba, tak, bo tak? ona wtedy pokonała aż Barty i ona Tak, przecież jest czwarta jedyną, runda, czy ćwiartka? zatrzymała wielkiego szlema aż Barty, no bo ona chciała 4 wygrać i nie wygrała właśnie był ten przez... rok? Tak, to był ten rok, co Raducanu go wygrała, bo Shelby już w następnym nie miała paliwa, żeby domknąć mecz. Tam było 6-1, 6-2, w ogóle nie miała, żeby podjąć jakąkolwiek walkę, nie? A miałeś wiele ofert od tenisistek wyższych miejscami rankingowymi, nie wiem, 15, 20? Nie, wiesz co, tak jak ci mówiłem, w tamtym okresie to było tak, że to było tuż przed sezonem, więc ja nie miałem de facto Okej, żadnych... wszyscy byli pobukowani, tak? Dokładnie, jakby w sensie pobukowani, no nawet już jest, wiesz, już jest końcówka pre-seasonu. No już poczekaj, de facto... bo ty kończysz z Igą koniec grudniu. 21 i do Shelby dołączyłeś po od razu? Australii. A po Australii, parę tygodni później. Tak, no bo Shelby zadzwoniła tak. do mnie, jak jeszcze była w Australii, grała ćwierćfinał debla i mówi, słuchaj, chciałabym z tobą pogadać, natomiast zadzwonię do ciebie za 2 dni, bo już pewnie dzisiaj przegram. Natomiast chcę, żebyś miał mnie na uwadze. Chciałabym zapytać, czy jesteś zainteresowany współpracą. Nie? Czyli po prostu też splot różnych zdarzeń, można tak, powiedzieć. i to był tak krótki czas, no bo to jest krótki czas, Tak. nie? No bo to jest raptem 6 tygodni i nawet nie masz za bardzo czasu, chcesz trochę odpocząć, trochę się zresetować, nawet wiesz, że już na szybko nie złapiesz, no to No nie tak, bo gonisz. już to jest ten okres najbardziej gorący miną, bo to po sezonie zazwyczaj się tam te formują nowe współprace. Zazwyczaj listopad, Tak, zaczynasz i tak dalej współpracę. I jakby takie oferty miałem fajne, jakieś fajniejsze, niefajniejsze, bardziej bym powiedział długofalowe gdzieś z perspektywy wieku, niekoniecznie z jakości pracy i jakby jakości zawodniczek. Miałem w listopadzie, no i to mi przepadło jakby przez to, że graliśmy te finały, tak, i tak dalej, no bo na tamten moment... Że jeszcze byłeś trenerem tak, Igi przybity i nie wiadomo było, co będzie cisnęliśmy. dalej. Tak, więc jakby Shelby. Natomiast no, co mam ci powiedzieć? No, czasem trzeba taką współpracę złapać i uważam, że to była bardzo dobra moja życiowo decyzja. A dlaczego po tej współpracy z Shelby nie zostałeś na tym poziomie najwyższym, topowym WTA? Cały czas jesteś w prime, trener z sukcesami. Masz też
na pewno tym argumentem też przemawiającym za tobą jest to, że jesteś bardzo taki elastyczny, możesz wyjechać, przyjechać, nie masz rodziny, nie ciągniesz, nie jakieś tam, nie masz zobowiązań takich, które cię trzymają w kraju. Czemu nie zostałeś na tym poziomie WTA? Wróciłeś do Tomka Berkiety, wróciłeś do Polski Ja No na ITP. i przeszedłeś na powiedzmy na taki Na męski, ITF w no jeszcze zasadzie. juniorski bardziej, Mhm. no ale męski No tenis. i tam też później była Dalma, tak, więc jakby Tak. Dalma Galfi, No ale to więc tak. następna. Ale no. jakby to jest to, o czym mówię. Ja jako trener chciałbym zrobić tę robotę dobrze i gdzieś za 10 lat powiedzieć, słuchajcie, mam kupę doświadczenia, którego wy nie macie. W sensie mówię tak ogólnie, jak będę z kimś rozmawiał. I jakby możemy gadać w ten sposób albo w ten. I to jest wasza decyzja. Nie? Popróbować Jakby... z każdego garnuszka. Czyli to jest, Piotrek, trochę tak, że to, czego nie chcę powiedzieć, nie zaznałeś z Igą, no ale tam przelecieliście przez wszystkie Tak. poziomy. To, czego nie Ja skosztowałeś, pierwszy raz byłem w tym roku. odwracasz kolejność, można Dokładnie. powiedzieć. Pierwszy raz byłem w zeszłym roku na eliminacjach Wielkich Szlemów, bo ja z Igą byłem tylko na Australian Open i to był jej pierwszy i ostatnie eliminacje Wielkiego Szlema. Jeszcze niby miała grać w Wimbledonie, ale weszła jako 102 czy 103 z listy. Nie potrzebowała nawet dzikiej karty, którą też jej tam obiecali. Wtedy co, z Golubicz przegrała? Nie, Tak, z Golubicz, tak. No to tam dużo presji też było jakby z tego wyniku, że przyczyny, że w zeszłym roku, rok wcześniej była najlepszą juniorką, Tak. a tu już dobrze grała, 4. runda Rolanda, no a tam jeszcze umiejętności na taką Golubicz, która na trawce potrafiła slice'em zagrać i pomęczyć, no zabrakło bo tam spokoju takiego właśnie i umiejętności. Natomiast wracając do tego pytania, no słuchajcie, jakby trener jest trener. Wiem, że są trenerzy, którzy chętniej pracują z kobietami, wiem, że są trenerzy, którzy chętniej pracują z facetami, wiem, że są trenerzy, którzy chętniej pracują na wysokim tylko poziomie, na niskim poziomie. Ja mam taką zasadę, że nie chcę wypaść z tego obiegu, to powiem wprost, no, wypaść z obiegu takich wielkich szlemów na dłużej niż No rok, właśnie, no. bo jest ciężko wrócić, nie? Mhm. Natomiast ja też w tamtym okresie byłem tak umówiony i to było oficjalnie, jakby, że Shelby, jeżeli będzie w stanie zrobić ostatni US Open swing, to ja do niej dołączę. Tak? W sensie takim, że jeżeli to kolano jej pozwoli na chociaż 3-4 treningi w tygodniu i będziemy mogli coś tam pociągnąć fajnego, jakiś fajny jeszcze spróbować 1-2 mecze wygrać, może 3. Ostatecznie trafiła na tym ostatnim turnieju US Open Jessie Pegula, no to tam niewiele można było Od razu zrobić. w pierwszej rundzie? Tak, ale albo w drugiej, nieważne, chyba w pierwszej. Natomiast wygrała tam z Shuei, tak? Nie pamiętam, no nieważne, z kimś tam wygrała. Jak się nazywa? Ta zawodniczka? Nie. Z tą taką, co miała taki kryzys totalny, a teraz w debla też bardzo dobrze. Zhang Shuai. No mówię, no z nią wygrała gdzieś tam, ale jeździła już z hitting partnerem, teraz też zresztą drugim trenerem Kubą, kumplem, który Polak zresztą, mieszkający w Chicago wcześniej, teraz na Florydzie, z którym mamy bardzo dobrą relację. No i ja już nie byłem potrzebny, tak? Więc jakby wiedziałem, że mogę wskoczyć do Tomka i od początku była taka rozmowa, że robimy to do końca roku, a później zobaczymy jak będzie, nie? No i jeszcze gdzieś tam na koniec roku... Ale mówisz o Shelby, że robimy to do końca roku i zobaczymy. W sensie tak, że Shelby, że robimy tutaj, no i mówię, no dobra, to mam taki czas. Ale backup sobie szykowałeś jakiś tam, no bo trzeba było się jakiś... Nie do końca szykowałem, bo to w sensie mówię, Shelby, tu jest takie wprost zapytanie, tak? Tomek pyta, czy mógłbym, rodzice pytają, czy mógłbym z nim popracować. My i tak nie trenujemy, no to tak, no jakby no ja ci w tym momencie nie płacę, no bo nie mogę, bo nie zarabiam, no to jakby w ogóle zero dyskusji. Będę cię potrzebować, to będę się odzywać i wtedy najwyżej przebiję ofertę finansową i sprawa jest prosta, wyjaśniona, no bo tak do tego podchodziła, nie? A dobrze wiedziała, że było ją stać na to, żeby przebić każdą ofertę, nie? No i tylko pytanie, czy będzie potrzeba, nie? No to spoko, to ja przed Indian Wells, bo już i tak nie grała tego Indian Wells, bo już nie była w stanie, się zapakowałem, wróciłem do Polski i pracowałem wtedy z Tomkiem. Na koniec roku gdzieś zapytanie przyszło od Dalmy, czy bym z nią nie popracował. Zrobiłem z nią 1-2 treningi we wrześniu. No i gdzieś po sezonie w listopadzie też zaczęliśmy współpracować. Początkowo z myślą taką, że to będzie i Tomek, i Dalma i będę gdzieś ten czas dzielił, nie? Właśnie po to, żeby też nie wypaść prostego tego, co powiedzieliśmy, z tego obiegu na ten rok, tak? Dłużej niż rok po prostu jest... Tego kobiecego obiegu. Kobiecego albo inaczej, wielkoszlemowego, bo to czy trener jest zawodniczką, czy z zawodnikiem, to nie ma aż takiego dużego znaczenia. No tylko pytanie, czy jesteś na 15, które też fajnie, że zwiedziłem i kilka 15 zobaczyłem, czy 25, czy jesteś na szlemach i 1000, tak? No bo to jest duża różnica, to są te twarze, które widzisz na co dzień. Więc jako trener sobie oczywiście gdzieś tam kalkulowałem. Natomiast no, ta współpraca się wtedy zakończyła z Tomkiem w grudniu, z Dalmą gdzieś powiedzmy z początkiem marca, tak, może ciut wcześniej. No i jakby pojawiła się no, z dnia na dzień de facto, bo zakończyłem współpracę, zakończyliśmy z Dalmą i następnego dnia, jako że tam byłem w kontakcie z Marfim
przez dłuższy czas, w sensie, bo myśmy się Bo znali jego dobre... poznałeś z tych czasów pracy Shelby z Rogers. Shelby na z Shelby Florydzie. na siłowni, tak, bo z Richardem Woodruffem pracował, dalej pracuje, który pracuje też teraz z Coco Gauff, tak, no to jakby znałem go od dobrych paru lat, on poszedł do Arizona State University i tam gdzieś trenował, ale co pół roku dawał znaka, podpytywał, co tam, jak tam, coś tam, no i w styczniu podjął decyzję, że idzie całkowicie, rezygnuje ze szkoły i będzie zawodnikiem, no bo ma ranking 260, niewiele mu brakuje, żeby się na Rolanda załapać. No i ja mu napisałem, tam byliśmy w kontakcie, coś pisaliśmy, a ty jak, twoja sytuacja? No właśnie wczoraj zakończyliśmy, czytamy, to było nawet tego samego dnia, zakończyliśmy właśnie zdalną współpracę, więc teraz siedzę na dupie, a nie chcesz ze mną polecieć do Meksyku? No dobra, no to dawaj jutro, Lecę, pakuj no. się w Czyli tak samolot. dobra, naprawdę ale- nie przez menedżerów, tylko własnym Przez swoje sumptem kontakty, to, przez swoje kontakty. No to ale to wracając jeszcze do tego tematu właśnie, wiesz, wypadnięcia z karuzeli. No dobra, no ale bierzesz chłopaka, teraz przyszedłeś z Tomkiem, ile, półtora roku pracowałeś z Tomkiem? No gdzie? Od marca do grudnia. Aha, czyli nie cały rok, tak? Mhm. Pojawiła się po drodze Dalma Dalma. Ta Gauss. Dalma była bardzo krótko, generalnie to było kilka turniejów. No, W od zasadzie nie listopada do wsiadłeś marca, na tą tak. karuzelę Nie. ponownie do WTA i dalej cię na niej nie ma. Tak. Nie myślisz, nie martwisz się trochę, że będzie, że to czas ucieka, żeby nie wypaść z tego, że nie, A czy wiesz co, nie jak mam, skoczysz? jak mam wypaść, to i tak wypadnę, w takim No. sensie, że jeżeli jeżdżę po szlemach i pracuję z zawodnikiem i jeżdżę po tysiącach, bo de facto tak trochę jest, może nie wszystkich, ale wiesz, i Cincinnati zagraliśmy i coś tam gramy, te duże turnieje, no to jestem tam. Te osoby widzą, znam menadżerów paru, może nie znam zbyt wielu, bo tam akurat nie budowałem aż tylu relacji, co widzę, że jest kluczowe No właśnie jakby w chciałem o tym pracy powiedzieć. trenerskiej, żeby dostawać fajne oferty. Natomiast czy nie jakby dostaję kilka ofert dostałem fajnych i takich kuszących, natomiast umówiłem się z Marfim akurat teraz, do marca jestem umówiony, tak? No bo zaczęliśmy w marcu, gdzieś tam koniec marca, jestem umówiony do marca, więc teoretycznie nawet nie wiem, może dzisiaj nasza współpraca się zakończy, kto to wie. Nie życzymy Nie ci wiem, tego, kiedy ten Piotrek. odcinek będzie wyemitowany, Też natomiast idziemy jeszcze. natomiast Jeszcze nie dziś, słuchaj. dokładnie, natomiast wiem, że jakby no to może się już zakończyć, w sensie takim jest kilka znaków zapytania z obu stron, fajnie nam się współpracuje, no super współpraca, fajny gość, natomiast jest kilka znaków zapytania, no bo też jak widzicie mnie tu nie ma, teraz z mojej winy, ale w pre-seasonie mnie też nie było. No ale w Więc ciężko. pre-seasonie miałeś parę zapytań też od dziewczyn. Tak, no ale byłem umówiony. Ja jestem akurat z tych, co jak jestem Dasz umówiony, słowo. to naprawdę musiałby ktoś przyjść tyle, żebym ja jeszcze temu zawodnikowi oddał pieniądze ze swojej pensji i powiedział przepraszam, no bo byłoby mi naprawdę głupio, że jestem na coś umówiony i robię inaczej, nie? Natomiast mówię, no to jeżeli jestem tak, jak się umówiłem, tak samo zresztą w tej sytuacji, no byłem umówiony z Tomkiem do końca roku, później zobaczymy, no i tak się też wydarzyło, tak, że do końca roku zobaczyliśmy, jakby współpraca dalsza im się nie podobała na takiej zasadzie, że mógłbym z dwoma ciągnąć, no to zakończyliśmy tę współpracę, ale tak od początku zawsze stawiam sprawę jasno i staram się być szczery w tym, co robię. A to nie? dlaczego, Piotrek, jako osoba tak kontaktowa, bo jesteś super kontaktową osobą, biorąc pod uwagę to środowisko trenerskie, tenisowe, to, które ja znam, dlaczego ty nie budujesz tych relacji z menedżerami, skoro sam wiesz, że to mogłoby dać Trochę już jakiś budujesz tam... chyba. Znaczy- Ale nie, no powiedziałeś przed momentem, że Tak. chyba, że to nie jest jakaś kluczowa sprawa dla Wiesz co, ciebie. jakby nie jest kluczowa w takim sensie, że dobra praca zawsze się obroni. Nawet jak nie ma wyników i ktoś widzi, że robisz dobrą robotę, to te oferty się pojawiają i one rzeczywiście się pojawiają. One nie robią na mnie wrażenia wow na ten moment. W sensie były albo takie oferty, że wiem, że popracowałbym pewnie 3 miesiące i byłoby cześć i czapka. Ale dlaczego? Bo charaktery? Bo trudny taką ma teren? historię na przykład, że po prostu zwalnia trenerów co 3 miesiące. Pozdrawiamy Meradukanu. Na przykład, tak, ale jakby pojawiają się takie oferty, no wtedy pytanie jest moje, czy ja widzę w tym sens, Jasne. czy ja widzę w tym cel. Współpraca z Marfim na przykład widzę ogromny sens, mimo iż mu ranking teraz trochę spada, no bo podejmujemy takie, a nie inne decyzje, wolimy grać Australian Open, z którego dostaje 8 punktów, jest teraz zmęczony, ciężko mu się gra, mam wrażenie, że niedotrenowany, no ale nie ma mnie tam, tak? Z Australii Open dostaje 8 punktów za przejście punktu rundy w Elimkach, gdzie w Challengerze 75 000 za przejście rundy w Elimkach, w głównym jest 6 punktów. No a nie porównujmy Skala trudności. skali trudności. To jest w ogóle jakieś absurdalnie zorganizowane. Moim zdaniem tu się dużo rzeczy powinno zmienić w najbliższych latach. Natomiast tam lecisz po pieniądze. No i liczysz się trochę z tym, że te punkty będą ci spadać w tym czasie, bo rok temu grałeś Challengery
i tłukłeś się gdzieś w Tajlandii z jednym kibicem na trybunach, a teraz grasz z Lajowiczem na 1.573 Arena w Melbourne, no i to jest to, po co ty chcesz grać w tenisa, a nie po to, żeby być w Tajlandii i grać Walczyć o 8 punktów. o 8 punktów tam, nie? Piotrek, ode mnie ostatnie pytanie, bo już trochę zebrałeś tego doświadczenia i powiedzmy takiego żeńskiego i damskiego. Jak byś porównał te dwa światy tenisowe? Wiesz co, męski tenis jest, bym powiedział, naszpikowany umiejętnościami. W takim sensie faceci mają więcej umiejętności na korcie niż w damskim tenisie, ale to nie jest dlatego, że nie wiem, że dziewczyny nie chcą się uczyć, czy dziewczyny nie chcą tego robić, bo one też mają masę umiejętności, tylko one nie potrzebują z jednego prostego względu. Serwis nie jest fizycznie możliwy, żeby dziewczyny serwowały tak samo dobrze jak faceci i ta gra od pierwszego uderzenia bardzo się zmienia. Uwierzcie mi, w tym roku przeżyłem tyle nudnych meczów, jakby w zeszłym roku, co ja w życiu nie przeżyłem. Męskich. A takich jednostajnych, tak? Wchodzisz to na chodzi. kort Mhm. i kończysz 3 tiebreakami i wszystko kończy się przez jedną piłkę, która przetoczyła się po taśmie. Mhm. Czy to jest popis umiejętności? Tak, Może- tak, może serwisowy. oczywiście. Tak, serwisowo-returnowych i Tak. musisz tam się Mhm. Gdzieś odnaleźć, No. nie? Mhm. Ale jakby no mój zawodnik też należy do dość niskich serwbotów, więc jak to serwuje po 10-15 asów w meczu i jakby no normalny nawet wczoraj przegrał mecz ostatnio tak jednym breakiem. Mhm. No bo piłka gdzieś tam się odbiła od taśmy, on nie ruszył nawet, Mhm. nie? I krzywo odbił. No Mhm. oczywiście dał się doprowadzić do breakpointa, To ale... są pewnego rodzaju uproszczenia Tak, też. no jakby bardzo upraszczając. upraszczam, natomiast słuchajcie, tyle co ja takich nudnych meczów widziałem, w którym nie do końca masz wpływ na to, co się wydarzy, no to, że ja rozumiem potrzebę tych umiejętności, no bo próbujesz gdzieś wydobyć z tego returnu, jak już go przebijesz, chcesz zrobić wszystko. U kobiet jest ta różnica, że one mogą być agresywne tak naprawdę od returnu, niekoniecznie od serwisu. W sensie ja wiem, że ten serwis buduje przewagę, natomiast ta przewaga jest stosunkowo mniejsza. I jakby te dziewczyny, co potrafią się wycofać na returnie i tą piłkę przebić, mogą naprawdę bazować na tym, co grają z końcowej linii. Zresztą mamy dużo takich przykładów dziewcząt, które wcale nie są nie wiadomo jak serwujące, jak dobrze i tak dalej, a są w top 10 na świecie, nie? I jakby to jest normalne. A jeśli chodzi o takie funkcjonowanie i codzienność, ja nawet nie mówię, no ale tutaj bardziej o psychologiczne, powiedziałbym, wątki, aspekty, o odnalezienie się, czy o budowanie tych relacji z chłopakami i z dziewczynami. To jest podobne? To bardzo się różni? Jak to wygląda? Bo... Ja bym powiedział, wiesz, że to jest tak jak poznajesz nowych ludzi i musisz się dopasować, no jakby w sensie dopasować. Może tu trochę bardziej musisz, jak poznajesz nowych ludzi, to nie musisz, a możesz, tak? Ale ja też wychodzę z tego założenia, że nie muszę pracować z tym zawodnikiem, z którym pracuję, bo jeżeli bym musiał, to znaczy, że będę robił złą robotę, bo musieć to jest właśnie to, co powiedział Mark, najgorsza rzecz, jaka może ci się przytrafić, nie? Bo to nie będzie relacja, że tak powiem, partnerska i no bo z jednej strony zawodnik płaci, czyli szef, z drugiej strony trener trochę buduje to, co ma się dziać, no i to musi być partnerska relacja, bo to zawodnik decyduje o tym, żeby oddać tobie, trenerowi, jakby tą pałeczkę, co będziemy robić, nie? Więc jakby, no wiesz, inaczej jest trochę u facetów i widzę, że różnica jakby taka z poziomu takiego typowego podejścia jest taka, że faceci dużo więcej biorą na klatę. Ale... I to jest konkret. To jest konkret, biorą na klatę, ale też uważam, że przez to, ja nie mówię na każdym poziomie, bo na razie najwięcej to widziałem challengerów, ale też uważam, że trenerów miernej jakości na challengerowym turze jest sporo więcej niż na challengerowym u kobiet. Z jednego prostego względu. Ja nie mówię, że u kobiet się częściej zmienia trenerów, bo to już nie jest do końca prawda. Już teraz te współprace trwają dłużej, bo było tak 10 lat temu, że przecież tam co chwila była zmiana. Teraz dziewczyny już też doszły trochę jakby do tego, że ta kontynuacja jest dość ważna i ten spokój jest bardzo istotny. Natomiast u facetów, no tu świetny przykład, właśnie ten Kuba Ostajewski z Florydy, który widzi mojego zawodnika po przegranym meczu. Ja już w samolocie do Polski z Melbourne, on leci dopiero następnego dnia i go pyta, jak tam mecz, a on mówi, no nie chcę tutaj przy kamerach brzydko mówić, ale w dużym skrócie, no zesrałem się, tak? No i ja bym nie powiedział, oczywiście popełniliśmy błędy, ja, on,
wszyscy dookoła popełniliśmy błędy, natomiast on to bierze na siebie w tym momencie. On w ogóle nie mówi, bo mój przeciwnik tam coś tam, Albo wiało, albo bo Tak, słońce, piłki, tak. a trener mi źle powiedział, albo się Tak. krzywo spojrzał. On nie mówi w ogóle nie ma A takiej... chcesz powiedzieć między wierszami, że w kobiecym tenisie jest to częściej spotykane? Częściej, bo jest trochę jest inaczej pod tym względem i też uważam, że to powoduje, że trenerzy muszą się wykazać. To oczywiście powoduje dużo dziwnych decyzji właśnie trenerskich, ale ci trenerzy, którzy się nie wykazują jakością pracy, planowaniem, tymi jakby takimi podstawowymi logistycznymi rzeczami, no bo trener może być świetnym trenerem, ale może nie lubić podróżować i sprawiać, że za każdym razem ta podróż to jest dla zawodnika ogromny problem logistyczny i dla całego zespołu. No i też się nie Daje nadaje. argumenty do tak zwanego pitolenia. Dokładnie tak. No i jakby wiesz, i pozbywasz się takiego trenera bardzo szybko, no bo szukasz kogoś, kto się wpasuje w ten klimacik, nie? Więc jakby szukasz kogoś, kto jest dobry. Jeżeli trener się wybroni jakością tenisa, a ma tam jakieś słabości w podróżowaniu czy w czymś, no dobra, to go zostawimy, nie? Ale jeżeli się nie wybroni czymkolwiek, no to jest cześć. A tutaj przychodzi facet i mówi, no skasztaniłem, nie? No i co? No i nawet nie myśli o tym, żeby zwolnić trenera w tym momencie, tylko myśli, kiedy następny trening i gdzie się Jak tu to brać... się Gdzie się odegrać. Tak, gdzie się brać do roboty, nie? No i to jest jakby fajne, ale i niefajne. Bo uwierzcie mi, no widziałem takich cudów na kiju, co ja oglądałem się w ostatnim roku, to ja chyba w juniorach nie widziałem. Nie widziałem, no absolutnie nie widziałem, nie? Bo widziałem ludzi trenujących po 7 godzin dziennie i jakby i trener jeszcze biegnie i zachęca i zawodnik i wszyscy super, po czym wychodzi na mecz i chłop gra 66 ram w kosmos, nie? I jakby Nie dotknęliśmy tematu emocji, bo tutaj pewnie też jest duża różnica w prowadzeniu kobiet i w prowadzeniu chłopaków. Wiesz, w sensie uważasz, że dużo wiesz więcej co, opiera jakby się na emocjach tych ja tutaj tematów będę związanych bronił z pracą kobiet. będę bronił trochę damskiej części tenisa. No to nie jest atak, ja po prostu... W sensie wiem, ale tak ogólnie, tak jak ludzie myślą, to przynajmniej wiesz, że raz w miesiącu będzie gorzej, a u facetów możesz mieć i 4, i 5, wiesz, jakby nigdy nie wiesz, nie? Szczególnie Ale mówię jest z tym to młodym pokoleniem takim. Tak, ale jest to mimo wszystko, moje zdanie uważam, jest to trochę inaczej. Znaczy jest inaczej, bo to jest nacechowane emocjonalnie i ja uważam też, że na przykład kobiety grają dla kogoś zawsze i to może być ktoś z rodziny, to może być ktoś nawet znajomy. W sensie, Może być trener. tak, może być trener i to niekoniecznie musi być nawet taka relacja, jak to się romantyczna, tak? Tylko po prostu czuję taką właśnie motywację wewnętrzną. Co ci grają zazwyczaj dla siebie, jakby mają to w głębokim poważaniu, kto tam myśli, co tam myśli i robią to, co lubią. Bublik najlepszym przykładem i bardzo mi się podoba jego przemiana i jest doskonałym przykładem jak z gościa, który jeździł po kasynach i jakby, no wiem, robiłem pre-season jakby Dubaju, gdzie ten Związek Kazachski też zawsze robi i on był akurat w pokoju obok mnie, drzwi w drzwi, no i przez 4 dni nie wychodził z pokoju i jakby gdzieś tam zamawiał tylko room service, a trener z rana od 7, przepraszam, bo ja tak wcześniej nie wstawałem wtedy, od 9, piwko, fajurka, ja pytam, co jest, treningu nie macie? No nie, no bo on powiedział, że za 2 dni jak wyjdzie z pokoju, to będzie dobrze, nie? Zabagerykadował się. Tak, no. No i Xbox pewnie, wiesz, jakiś CS i... Znaczy, Ale słuchajcie, jeżeli zmienił się Bublik, myślę, że to będzie takie dobre podsumowanie. Jeżeli zmienił się Bublik, to tak jak Piotrek powiedział, no trzeba to pokazywać innym. Wszystko Wszyscy jest się mogą. w życiu, Skoro mógł się w Bublik sporcie zmienić, możliwe, tak, jeżeli on każdy się się może. przekręcił o 180 albo prawie wiesz co, 180 ale myślę, że stopni. to, co trzeba przede wszystkim pokazywać, to nawet jak on uważa, że gdyby zmienił się wcześniej, to wcale nie przyniosłoby to spodziewanych rezultatów. W sensie wszyscy od niego tego oczekiwali, ale on tego nie czuł, był sobą, Zrobił robił to tak, kiedy jak poczuł. chciał. Tak. I jak to poczuł, to mówi nagle jem zdrowo, nie piję alkoholu, nie chodzę na imprezy, chodzę spać, bo mam z tego fan. No wiesz I co, to jest klucz. Nie wiem, kiedy to wprowadził, ale jeszcze w Hamburgu w zeszłym roku, jak siedziałem w hotelu, to piwko za piwkiem tam szło Oj, tam w małe. serii. W Ale Niemczech jest dobre piwko. Więc... to są bardzo ludzkie rzeczy, więc ja to nie wiem, czy propsuję, tak to się mówi. Generalnie to jest spoko i trzeba żyć. Nie żyjemy samym tenisem, chociaż dla tenisistów no to jest wiadomo duża część egzystencji i też czerpania szczęścia z czegoś. Piotrek,
Mamy prezent od partnera naszego kanału, marki bardzo. Lilu, biżuteria męska dla ciebie. Mamy nadzieję, że to będzie taki, wiesz, ty nie jesteś przesądny, no ale niech to będzie, wiesz, niech trochę szczęścia ci to da. Możesz to trzymać Zawsze na się nadgarstku, przyda. możesz trzymać w plecaku. Ważne, żeby, wiesz, żeby działało i żeby przypominało ci o tym spotkaniu. Na zakończenie, bo powiedziałeś o różnych ofertach, które tam zwalają z nóg, nie zwalają. Jakie są możliwości w tym ścisłym topie, nawet po rozmowach z kolegami z branży, zarobków trenerskich? To znaczy top 20, to jest życie wygodne. Ja wiem, że są różne sposoby rozliczeń, ale to są dziesiątki tysięcy złotych, znaczy dziesiątki to wiadomo, ale jakie dziesiątki to mogą być? No mogą być, no skali miesiąca. ja ci mogę nawet szczerze powiedzieć, bo wiem jakie są widełki mniej więcej i jakby nie mówię top 20, powiedzmy sobie tak top 200, czyli zawodnicy, którzy zarabiają pieniądze na tenisie. Mało osób wie, ale warto zawsze o tym mówić i myślę, że to też jest fajna informacja. 95% trenerów rozlicza się tygodniówkami, jakby za tygodnie są rozliczani, zaczyna się to nawet od, nie wiem, $1500 tygodniowo i myślę, że to jest takie najniższe, jak słyszałem, może 1250 gdzieś słyszałem, że ktoś tak zarabiał tygodniowo, oczywiście do tego doliczamy wszystkie koszty, spanie, jedzenie, wszystko jest pokryte i to jest baza, o której mówimy i to kończy, mi się wydaje, nie słyszałem więcej, ostatnio właśnie gdzieś tam miałem jakieś rozmowy z kimś, kto mówił, że 12 tygodniowo, no to już jest bardzo duży pieniądz, tak? To mówimy, tylko to też mówimy o trenerach, którzy byli zawodnikami, którzy sami już w swojej Zbudowali karierze swoją Tak. pozycję. nawet nie zbudowali jako trenerzy najczęściej. Połączenie, zawodnik trochę tak. też i trener. No bo też Czyli mentor jego stan wychodzi z tego. konta też inaczej jakby wygląda i I on... za 1200 nie pojedzie. Nie no, pojedzie, wiadomo, że tak. W ogóle, żeby pomyślał, to musi... Tak, ale myślę, że taka średnia WTA to bym powiedział, że to jest od 2 do 3 tysięcy dolarów tygodniówki. ATP pewnie trzeba dodać 20-30%, bo to tak by pewnie wychodziło, no bo faceci też więcej zarabiają, tak? Spójrzmy na turniej 250 tu i 250 tu i to są inne finanse. No i do tego dochodzą bonusy, tak? No i tutaj zależy jak ktoś się umówi. Nie wiem, w bonusach zazwyczaj słyszymy procentowo, i tu się zaczyna od 1% de facto, bo i słyszałem o takim śmiesznym, co prawda dla mnie trochę kontrakcie, ale 1%, bardziej to był hitting partner niż trener. Symbolicznie na kawkę, tak, że jak dobry wynik będzie, to że będzie miał $500 górką, no ale też zarabiał 700, bo to hitting Dla partner niego to już inne to było sprawy. zawsze odczuwalne. Tak, to tak. hitting partner to zupełnie inna rola, nie? Ale no te bonusy najwyżej, jak słyszałem, 30%. Tak, słyszałem. Ale to chyba na poziomie niższym niż takie top 20, top 30. To Słyszałem na bardzo wysokim poziomie, ale też o bardzo dużych inwestycjach poczynionych jakby wcześniej. No dobra, ale realnie... Ale tak realnie do 20, nie? Do 20 i to i tak mówimy do 20. To też dużo, I to też mówimy o kimś, kto robi jakby, to wtedy od 20, to jak słyszałem, jak ktoś miał 20, no to na przykład, że od półfinału. Tak, no to ten półfinał zdarzy się w ciągu roku, nie wiem, 3 razy, no to jest inaczej. No bo też jest jeszcze kwestia od której rundy turnieju. Tak, bo jakby inaczej, jeżeli z kimś pracujesz całe życie i dostajesz od pierwszej rundy, jakby to jest zupełnie inny bonus. Inaczej, jak pracujesz z kimś, kto, nie wiem, jest już top 20 i jakby ćwierćfinał w ogóle go nie zaspokaja i uważa, że półfinał to jest dopiero bonus, no i słusznie, no bo skoro w każdym turnieju robi ćwierćfinał, półfinał, to czemu miałby trener dostać bonus? Przecież to nie znaczy, że się poprawił, że doszedł do drugiej rundy. Weryfikujesz to, prawda? Bo to tak trzeba to ustalić ale myślę, że taka średnia to jest te 6-7% i to mówimy takie przed podatkiem. 2,5-3 tysiące dolarów, odrzucając takie najbogatsze tenisistów najwięcej zarabiających, no bo tam pewnie już te kwoty, o których mówiłeś, tej górnej półki tygodniowo. Piotrek, i tak nawet jakbyś wszystkie zmienne dał mi przynajmniej, to ja bym tego nie obliczył, bo zawsze za słaby byłem z matematyki, także takie rachunki by mnie przerosły, ale życzę ci tylko tego i myślę, że Dawid tak samo, żeby wszystko się zgadzało, żeby i się zgadzały oferty, i zgadzały wyniki z tenisistami, żeby te relacje po prostu były dobre, przyjemna praca. To jest taka praca, gdzie te finanse pewnie schodzą do drugiego, trzeciego rzędu, nawet na tym najwyższym poziomie. Dziękujemy ci bardzo żeby zdrówko było. Tak, zdrówko. I oczywiście. dziękuję bardzo. Dziękujemy ci bardzo za obecność, za bagaż tutaj informacji, chociaż wszyscy mamy, Piotrek, świadomość, że ta rozmowa mogłaby potrwać jeszcze przez 5 godzin, ale może kiedyś coś takiego odpalimy. Zobaczymy. Może to przyszłość przyniesie. Dzięki. Dzięki. Was również pozdrawiamy.
Trzymajcie się, hej hej. Partnerem kanału jest Rekman, polska marka mody męskiej oferująca garnitury i kolekcje dla mężczyzn ceniących styl, jakość i precyzję wykonania.